Raz, raz. Już jesteś. Raz, Tylko jeszcze raz musi pan kliknąć. raz. Dzień dobry Państwu. Otwieram punkt pierwszy. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym otwieram obrady 30. zwyczajnej sesji Rady Gminy Mełgiew. Stwierdzam, że na 15 wybranych radnych obecnych jest 12, co stanowi niezbędne kworum do podejmowania prawomocnych uchwał. Obrady są rejestrowane za pomocą urządzeń nagrywających i uczestnicząc w sesji wyrażacie Państwo zgodę na przetwarzanie i upublicznianie swoich danych osobowych. Witam serdecznie wszystkich radnych. W imieniu własnym i radnych witam naszych gości. Panią Magdalenę Wójcik, wójta gminy Mełgiew. Witam panią Annę Dygulską, sekretarza gminy Mełgiew. Panią Agnieszkę Kulisz, skarbnika gminy Mełgiew. Witam panią Annę Pytkę, radną powiatu świdnickiego. Serdecznie witam komendant powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku, panią brygadier Emilię Skoczylas. Komendanta Powiatowej Policji w Świdniku reprezentuje pan naczelnik Wydziału Prewencji Radosław Woś. Serdecznie witam. Serdecznie witam pracowników Urzędu Gminy biorących udział w sesji oraz sołtysów, przybyłą publiczność oraz osoby oglądające nas za pomocą transmisji w internecie. Zamykam punkt pierwszy, otwieram punkt drugi. Panie i panowie radni oraz zaproszeni goście zaproszeniami na sesję otrzymali projekt porządku obrad, niemniej jednak w międzyczasie do biura rady wpłynęły następujące projekty. Projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz projekt uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026. Proponuję wprowadzić je w punktach nr 23 i 24 przed wolnymi wnioskami i informacjami. Pozostałe tematy przyjęłyby kolejne numery. Czy ktoś z obecnych chciałby zabrać głos w związku z proponowaną zmianą lub jakieś uwagi wprowadzić do porządku obrad? Nie widzę, to proszę przygotować głosowanie. Tak, będziemy głosować, kto jest za wprowadzeniem w punkcie 23 tematu podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Kto jest za, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk za. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk przeciw. I kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk wstrzymuje się. Głosowało 12 radnych, za 12 przeciw, 0 wstrzymujących się 0. Stwierdzamy, że ten punkt został wprowadzony do dzisiejszego porządku obrad. Teraz proszę przygotować kolejny punkt. Teraz będziemy głosować, kto jest za wprowadzeniem w punkcie 24 tematu podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026. Kto jest za, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk za. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk przeciw. I kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk wstrzymuje się. Głosowało 12 radnych, za 12 przeciw, 0 wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że ten punkt również został wprowadzony do dzisiejszego porządku obrad. Porządek obrad po wprowadzeniu tych punktów będzie się przedstawiać następująco. Punkt pierwszy, otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Punkt drugi, przedstawienie porządku obrad. Punkt trzeci, przyjęcie protokołu z 28 sesji Rady Gminy Mełgiew z dnia 13 maja 2026 roku. Punkt czwarty, przyjęcie protokołu z 29 sesji Rady Gminy Mełgiew z dnia 26 maja 2026 roku. Punkt 5, interpelacje i zapytania radnych. Punkt 6. Informacja wójta o podjętych działaniach w okresie między sesjami. Punkt 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności komendanta powiatowego Policji w Świdniku oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu świdnickiego w 2025 roku. Punkt 8. Przedstawienie sprawozdania z działalności komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku oraz informacja o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu świdnickiego. Punkt 9. Przedstawienie raportu o stanie gminy Mełgiew za 2025 rok. Punkt 10. Debata nad raportem o stanie gminy Mełgiew za 2025 rok. Punkt 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Mełgiew wotum zaufania za 2025 rok. Punkt 12. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mełgiew za rok 2025 wraz ze sprawozdaniem finansowym gminy Mełgiew sporządzonym na dzień 31 grudnia 2025 roku. Punkt 13. Przedstawienie informacji o stanie mienia gminy Mełgiew za rok 2025.
Punkt 14. Przedstawienie sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Małgwi za 2025 rok. Punkt 15. Przedstawienie sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Gminy Małgiew za 2025 rok. Punkt 16. Przedstawienie wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Małgiew z tytułu wykonania budżetu za rok 2025. Punkt 17. Przedstawienie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie wyrażenia opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Małgiew za 2025 rok. Punkt 18. Dyskusja. Punkt 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Małgiew za rok 2025 wraz ze sprawozdaniem finansowym Gminy Małgiew sporządzonym na dzień 31 grudnia 2025 roku. Punkt 20. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Małgiew z tytułu wykonania budżetu za rok 2025. Punkt 21. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr 23/144/25 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Małgiew w roku 2026. Punkt 22. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Małgiew. Punkt 23. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Punkt 24. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na rok 2026. Punkt 25. Wolne wnioski i informacje. Punkt 26. Zakończenie obrad. I teraz przegłosujemy ten porządek obrad z tymi dwoma punktami wprowadzonymi. Kto jest za przyjęciem proponowanego porządku obrad, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk za. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk przeciw. I kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk wstrzymania się. Głosowało 12 radnych, 12 za, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że porządek obrad dzisiejszej sesji został przyjęty. Zamykam punkt drugi. Otwieram punkt trzeci. Protokół z 28 sesji Rady Gminy Małgiew z dnia 13 maja 2026 roku dostępny był do wglądu w Urzędzie Gminy Małgiew w Biurze Rady i w aplikacji posiedzenia.pl. Każdy z radnych miał możliwość wcześniej zapoznać się z jego treścią. Czy są uwagi do przedmiotowego dokumentu? Nie widzę, to proszę przygotować głosowanie. Kto jest za przyjęciem protokołu z 28 sesji Rady Gminy, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk za. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk przeciw. Kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk wstrzymuje się. Głosowało 12 radnych za, 12 przeciw, 0 wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że protokół z 28 sesji Rady Gminy został przyjęty. Zamykam punkt trzeci, otwieram punkt czwarty. Protokół z 29 sesji Rady Gminy Małgiew z dnia 26 maja również był dostępny do wglądu w Urzędzie Gminy Małgiew w Biurze Rady i w aplikacji. Każdy z radnych mógł wcześniej się zapoznać. Czy są jakieś uwagi do przedmiotowego dokumentu? Nie widzę, to proszę przygotować głosowanie. Kto jest za przyjęciem protokołu, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk za. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk przeciw. I kto się wstrzyma, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk wstrzymuje się. Głosowało 12 radnych, 12 za, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że protokół z 29 sesji Rady Gminy Małgiew został przyjęty. Zamykam punkt czwarty. Otwieram punkt piąty. Interpelacje i zapytania. Nie wpłynęły dzisiaj do mnie interpelacje i zapytania. Zamykam punkt piąty. Otwieram punkt szósty. Proszę panią Magdalenę Wójcik, wójta gminy Małgiew o przedstawienie informacji o podjętych działaniach w okresie między sesjami. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, sołtysi, zaproszeni goście. Zacznę od przedstawienia kalendarza, który był wypełniony wieloma spotkaniami i z mieszkańcami, i w sprawach różnych, z przedstawicieli różnych instytucji, ale przekażę te najważniejsze, w których brałam udział. 27 maja, akurat jeden dzień po naszej sesji majowej, byłam na spotkaniu w Warszawie z wiceprezesem zarządu Polskie Koleje Państwowe
w Warszawie oczywiście, gdzie na to spotkanie udałam się z panem posłem Bojarskim i panem członkiem zarządu starostwa powiatowego, panem Michałem Piotrowiczem. Tak jak Państwo, jestem przekonana, macie te informacje, celem spotkania było przedstawienie wszystkich uwag zebranych od mieszkańców i na spotkaniach, i oczywiście, które były przedstawiane w formie pisemnej. Ja oczywiście sporządziłam wykaz i kopię wszystkich uwag od początku tak naprawdę prac nad utworzeniem nowej linii kolejowej, jak również przedstawiliśmy pismo, gdzie zawarliśmy główne obawy samorządu gminnego dotyczące i dróg publicznych i innych zagrożeń, które widzimy, że mogą mieć bardzo duży wpływ na funkcjonowanie dalsze naszych mieszkańców, naszej gminy. 3 czerwca odbyło się również spotkanie w sprawie utworzenia nowej linii tutaj w Urzędzie Gminy z mieszkańcami, z panem posłem Bojarskim i ze mną, gdzie przedstawiliśmy, o czym rozmawialiśmy właśnie w Warszawie. 8 czerwca brałam udział w spotkaniu Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych w sprawie najmów sal gimnastycznych, które należą do infrastruktury szkolnej. 10 czerwca brałam udział w konferencji Głos Kobiet w Samorządzie, które odbyło się w sali sejmowej w Warszawie. 11 czerwca brałam udział w sprawie sądowej z powództwa firmy Sanito. To kolejna rozprawa, na której jestem słuchana informacyjnie. Powiem tylko, że już 3 sprawy ja jestem słuchana informacyjnie i jeszcze na 4. będę słuchana informacyjnie w sierpniu. 15 czerwca brałam udział i również jako organizator, jako gmina Mełgiew w festynie rodzinnym. I również organizacją czynnie zajęła się parafia rzymskokatolicka pod wezwaniem świętego Wita, Centrum Kultury, nasze szkoły podstawowe, nasze ochotnicze straże pożarne i oczywiście koła gospodyń z terenu gminy. Bardzo piękna uroczystość, gdzie wszyscy mieli swoje zadania, aby ten dzień rodziny, Dzień Dziecka był naprawdę fantastycznym spotkaniem właśnie dla dzieci. 20 czerwca brałam udział w festynie rodzinnym organizowanym przez Sołectwo Krępiec I, Krępiec II i Nowy Krępiec. I również 20 czerwca brałam udział w organizowanej Nocy Świętojańskiej przez Koło Gospodyń w Krzesimowie. 23 czerwca brałam udział w aktualizacji szkolenia z ochrony ludności i obrony cywilnej organizowanej przez wojewodę w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji. 24 czerwca brałam udział w Zgromadzeniu Regionalnym Związku Gmin Lubelszczyzny, które odbyło się w tym roku w Piaskach. 25 i 26 czerwca brałam udział w zakończeniu roków szkolnych naszych szkół i tak 25 czerwca było zakończenie roku szkolnego w Krzesimowie, gdzie wręczyłam nagrodę dla najlepszego ucznia 8 klasy oraz takie wyróżnienie trafiło też do najlepszego nauczyciela. 25 również było zakończenie roku szkolnego klas 8 i całej szkoły w Krępcu, tak, i w Mełgwi. 26 w Dominowie i w Jackowie i również w każdej szkole ta nagroda dla najlepszego ucznia klasy 8 była wręczona, jak i dla najlepszego nauczyciela. 29 czerwca odbyło się spotkanie z kołami gospodyń wiejskich i ochotniczymi strażami pożarnymi w sprawie użyczenia obiektów, które są we własności gminy, ale są poprzez użyczenie przekazane tym właśnie organizacjom celem opieki i oczywiście dbania o te obiekty.
Szanowni Państwo, w dniu 26 czerwca zostały podpisane 4 umowy dotacyjne na realizację zadań wynikających z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026 w zakresie zakupu w ramach zabezpieczenia logistycznego i zapewnienia ciągłości dostaw, zakup ciągnika, kwota dotacji to 500 tysięcy złotych. Oczywiście jest to umowa dotacyjna, teraz będziemy pracować nad ogłoszeniem przetargu. Również podpisaliśmy umowę dotacyjną na zakup w ramach zabezpieczenia logistycznego i zapewnienia ciągłości dostaw zakupu obiektów kontenerowych 2 sztuki, kwota dotacji 80 tysięcy złotych, jak również zakup 4 kompletów ubrań specjalnych typu Nomex, kwota dotacji 32 tysiące i oczywiście będzie ona rozdzielona na nasze aktywne jednostki ochotniczych straży pożarnych i również zakup 2 sztuk radiotelefonów przenośnych, kwota dotacji 6998 zł. I będziemy pracować właśnie nad zamówieniami publicznymi, żeby te rzeczy zakupić. Jeżeli chodzi o gospodarkę lokalową i gruntami, w związku z realizacją inwestycji drogowej pod nazwą Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ulicy Spacerowej w miejscowości Krępiec do Urzędu Gminy Mełgiew wpłynęło zawiadomienie o wszczęciu z Urzędu Postępowań w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomości przyjęte pod przedmiotową drogę. Termin załatwienia przedmiotowej sprawy został wstępnie wyznaczony przez Starostwo Powiatowe w Świdniku do 30 sierpnia bieżącego roku. Tym samym gmina będzie w tym roku wypłacać odszkodowania poszczególnym właścicielom nieruchomości, które przeszły na jej własność. Oczywiście poszczególni mieszkańcy, którzy będą wywłaszczani, również takie pisma otrzymali. W związku z podjętą uchwałą nr 28/176/26 Rady Gminy Mełgiew z dnia 13 maja w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, gmina Mełgiew 25 czerwca nabyła część udziału w nieruchomości oznaczonej numerem działki 148/7 położonej w miejscowości Krępiec poprzez podpisanie umowy w formie aktu notarialnego. Przedmiotowa działka leży w terenie przeznaczonym pod drogę publiczną. Wartość nieruchomości została ustalona na łączną kwotę 119 100 zł na podstawie operatu szacunkowego z dnia 11 maja sporządzonego przez rzeczoznawcę majątkowego. Z uwagi na znaczną liczbę współwłaścicieli akty notarialne będą zawierane sukcesywnie w terminach uzgodnionych z poszczególnymi stronami. Jeden akt już się odbył, jeszcze 2 będą w przyszłym chyba tygodniu. W związku z zakończeniem realizacji inwestycji drogowej pod nazwą rozbudowa drogi gminnej nr 105541 w miejscowości Mełgiew, ulica Ogrodowa, gmina reguluje stan prawny w księgach wieczystych nieruchomości przeznaczonych pod poszerzenie przedmiotowej drogi wydzielonych na podstawie decyzji starosty świdnickiego. W związku z tym w najbliższym czasie właściciele przedmiotowych nieruchomości mogą otrzymywać zawiadomienia z Wydziału Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Świdniku dotyczące ujawnienia podziału poszczególnych nieruchomości w księgach wieczystych oraz odłączenia z nich działek stanowiących własność gminy Mełgiew. Proszę Państwa, z zakresu ochrony danych i informacji publicznej na bieżąco odpisujemy na wnioski o udostępnienie informacji i przygotowujemy te odpowiedzi. Również z tego zakresu na tym stanowisku prowadzone są ubezpieczenia i otrzymaliśmy akceptację kosztorysu inwestorskiego w całości przez ubezpieczyciela dotyczącego szkody zgłoszonej w listopadzie 2025 roku dotyczących zniszczeń w parku w Krępcu powstałych w wyniku wandalizmu nieletnich. Przyznane kwoty odszkodowania to 1630 zł. Decyzja z 26 marca 6473 zł, decyzja z 21 maja 1367 zł 71 groszy, decyzja z 2 czerwca. Suma przyznanych odszkodowań stanowi kwotę 9471 zł. Prace naprawcze zrealizowane były w czerwcu przez wykonawcę Level Up Krzysztof Świrk. Z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oczywiście prowadzona jest bieżąca kontrola i weryfikacja napływających licznie deklaracji o wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Przyjęliśmy 2 podania o umorzenie i rozłożenie na raty zaległości. Wysłaliśmy 18 wezwań do złożenia deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, czyli poprzez analizę i kontrolę takich 18 wezwań zostało w tym miesiącu przesłanych. Wystawiliśmy 199 upomnień za drugie półrocze 2025 roku. Jak również ważna informacja, będę mówiła to w dalszej części, po przetargu ogłoszonym na usługę odbierania odpadów komunalnych już został zamieszczony na stronie internetowej harmonogram wywozu odpadów na nowy okres obowiązywania umowy. Jest on już na stronach internetowych i oczywiście wykonawca ma obowiązek go dostarczyć do naszych mieszkańców, ale ten pierwszy wywóz to trzeba przypominać mieszkańcom, kiedy on będzie. Proszę o zapoznanie się Państwa radnych i Państwa sołtysów z tym harmonogramem. Z zakresu kontroli zasobów środowiska dokonaliśmy rozpoznania cenowego na odbiór, transport i unieszkodliwienie materiałów zawierających azbest z terenu gminy Mełgiew w 2026 roku. Dotyczy to oczywiście utylizacji azbestu z zakresu dla rolników, czyli ci, którzy brali udział w usuwaniu azbestu z dotacji z ARMiR-u. I proszę Państwa, też złożyliśmy wniosek na dotację ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. Kwota, o jaką wnioskujemy, to 25 547 zł i 40 groszy i złożono nam od rolników wniosków 10 z terenu gminy Mełgiew. Oczywiście również z tego zakresu wysyłamy wezwania do złożenia dokumentów. To jest umowy z firmami świadczącymi usługi wywozu nieczystości płynnych, jak również wzywamy do przedstawienia rachunków za wskazaną usługę. Z zakresu planowania przestrzennego, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Mełgiew, etap 2, plan uzupełniający dla działek wymagających zgody na zmianę przeznaczenia gruntów na cele nierolnicze. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedłużyło termin rozpatrzenia wniosku o przeznaczenie części gruntów tego planu na cele nierolnicze do końca lipca bieżącego roku i czekamy na decyzję ministra. Mamy nadzieję, że już więcej przedłużeń nie będzie, dlatego że no też mamy obowiązek uchwalenia planu ogólnego, więc tutaj no nie mogą nam się te terminy po prostu nałożyć. Jeżeli chodzi właśnie o pracę nad planem ogólnym, zakończyły się konsultacje społeczne projektu planu prowadzonego w 3 formach: zbierania uwag, spotkania otwartego oraz dyżuru projektanta. Chcę tu zaznaczyć, że była duża frekwencja naszych mieszkańców i zainteresowanych nad procedowanym dokumentem i za to serdecznie dziękuję. W obecnym etapie projektant analizuje możliwości uwzględnienia zgłoszonych uwag i koryguje projekt. Po wykonaniu stosownych analiz pojawią się dalsze informacje na temat przygotowywanego dokumentu. Również zakończyliśmy wyłożenie aneksu do uproszczonego planu urządzenia lasu dla miejscowości Krępiec. Zebrane w okresie wyłożenia uwagi zostały przekazane staroście celem rozpatrzenia. Z zakresu Funduszu Sołeckiego w dniu 9 czerwca podpisana została umowa z firmą Aluprest Mateusz Halicki na wykonanie i dostawę tablic sołeckich dla sołectw Podzamcze, Franciszków, Nowy Krępiec, Krępiec I, Krępiec II. Termin wykonania to jest 45 dni od daty podpisania umowy. Łączny koszt 27 478 zł i 20 groszy. 20 czerwca natomiast odbył się festyn rodzinny, o którym już wspominałam w kalendarzu. Łączna kwota przeznaczona na to zadanie to 7 000 zł. Oczywiście sołectw Krępiec I, Krępiec II i Nowy Krępiec. 21 czerwca odbył się piknik rodzinny dla miejscowości Podzamcze w ramach planu Funduszu Sołeckiego na 2026 rok, o czym też wspominałam. Nie wspominałam, przepraszam bardzo. W kalendarzu 21 czerwca również uczestniczyłam w festynie, w pikniku, to tak naprawdę Dni Podzamcza, taka nazwa była.
i w ramach Funduszu Sołeckiego zlecono wynajem toalet, a także usługę konferencjonera wraz z wypożyczeniem sprzętu nagłaśniającego. Sołectwo przeznaczyło na ten cel 3,5 tysiąca złotych. W związku z realizacją zadania sołectwa Żurawniki pod nazwą zakup witryny chłodniczej oraz szafy do przechowywania naczyń zakupiono wraz z dostawą metalową szafę. Koszt zakupu to 2598 zł i 99 groszy. Z zakresu funduszy zewnętrznych projekt Rozwój infrastruktury rowerowej na terenie gminy Mełgiew został oceniony formalnie jako poprawny i przekazany do oceny merytorycznej. Dotyczy to ulicy Spacerowej i ulicy Szkolnej w Krępcu. Całkowita długość planowanych ciągów komunikacyjnych dla ruchu rowerowego i pieszo-rowerowego wynosi 2567,91 metra. Wartość projektu 5 677 421 zł i 60 groszy, w tym dofinansowanie 2 716 585 zł i 47 groszy. Jak Państwo sobie zauważą, nie jest to, znaczy jest to prawie 50% tej inwestycji, ale jest tam dużo kosztów niekwalifikowalnych dotyczących przebudowy ulicy Spacerowej i dlatego ten koszt jest taki wysoki. Oczywiście tu też nie wliczamy kosztów jeszcze odszkodowań, które będą w związku ze ZRID-em na ulicy Spacerowej. Złożyliśmy wniosek o dofinansowanie pod nazwą Renowacja budynku czworaków przy Pałacu w Podzamczu wraz z remontem 2 bram w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Zakres to kompleksowa renowacja budynku czworaków, w tym dachu, podłoża ścian, stolarki okienno-drzwiowej, prace wewnętrzne mające na celu przystosowanie budynku do funkcji kulturalnych, w tym prace w zakresie instalacji branżowych, renowacja obiektów zewnętrznych wchodzących w skład zespołu pałacowo-parkowego, Podzamcze, 2 bramy wjazdowe, w tym 1 brama trwale połączona z budynkiem czworaków, dostaw i montaż wyposażenia na potrzeby sali widowiskowo-kinowej, widownia teleskopowa, sprzęt nagłośnieniowo-oświetleniowy i multimedialny, kurtyny scenowe wraz z mechanizmem sterującym. Szacowana wartość projektu to 10 264 800 zł, w tym dofinansowanie 10 162 152 zł. Planowany, oczywiście wnioskowany dopiero we wniosku o okres realizacji do 31 grudnia 2028 roku. Ja tutaj chcę Państwu również podkreślić, że konkurs w ramach działania 7.9 pojawił się ogłoszony z oszczędności i dlatego też postanowiliśmy, że wykorzystamy również ten moment, ale również cały czas pracujemy nad tym, żeby ten czworak w tej w sumie identycznej wersji złożyć do projektu norweskiego. W zakresie właśnie projektu norweskiego uzyskaliśmy dofinansowanie na wizytę studyjną u partnera i nasza wizyta odbędzie się w połowie sierpnia, natomiast partner, tylko nie pamiętam, ze Szwecji? Z Norwegii. Partner z Norwegii przyjedzie do nas na dożynki. Także to jest ten wstęp taki, który jest niezbędny do ubiegania się o środki norweskie. Natomiast jest to też dofinansowanie z ministerstwa tych wyjazdów właśnie studyjnych. We współpracy z Ochotniczą Strażą Pożarną w Krępcu złożono wniosek o dofinansowanie pod nazwą budowa zewnętrznej ścianki wspinaczkowej przy istniejącym placu zabaw w Mełgwi w ramach plan strategiczny dla wspólnej polityki rolnej. Ścianka wspinaczkowa zostanie zamontowana przy integracyjnym placu zabaw w Mełgwi. Zostaną wykonane również prace budowlane, poszerzenie ogrodzenia, wykonanie dodatkowej bezpiecznej nawierzchni, zmiany lokalizacji elementów małej architektury. Szacunkowa wartość projektu 246 tysięcy, w tym dofinansowanie 136 tysięcy złotych. Planowany okres realizacji do 30 października 2027 roku. Bardzo dziękuję Ochotniczej Straży Pożarnej za tą współpracę. Dzięki tej współpracy możemy skorzystać z maksymalnej kwoty dofinansowania. W ramach projektu partnerskiego Szkoła Młodych Liderów w gminach Wólka, Piaski, Nałęczów, Bełżyce, Mełgiew rozpoczęto realizację cyklu warsztatów z zakresu ekologii w formie półkolonii dla uczniów z naszych 5 szkół podstawowych. Zajęcia w formie stacjonarnej realizowane są na terenie Szkoły Podstawowej w Krzesimowie.
Dlatego też, że z projektu wybudowaliśmy tam altanę ekologiczną. Natomiast również jest forma wyjazdowa na teren Parku Awia, Ogrodu Botanicznego, Areny Lublin. Zajęcia realizowane są w cyklach 5-dniowych przez cały okres wakacji. Łącznie zostanie zrealizowane zajęcia dla minimum 10 grup i 170 uczniów. Zajęcia realizowane są przez Lubelskie Centrum Inicjatyw Tanecznych. Także tak naprawdę każda szkoła ma swój tydzień i te zajęcia są realizowane. Mam nadzieję, że dzieci będą zadowolone, ale co najważniejsze, też taki wakacyjny, zapełniony czas dla naszych dzieci. Oczywiście jest to dla klas od 1 do 8, także trzeba być uczniem. Niestety nie jest ten projekt skierowany do oddziałów przedszkolnych, chociaż tu rodzice mówią, skończyło dziecko 7 lat. Ale skończyło oddział przedszkolny, tak? Czyli skończyło zerówkę. Jeszcze po prostu w szkole, nawet jeszcze nie, bo pamiętajmy, że zawsze uczniem danej klasy jest się do końca sierpnia. Także troszeczkę było może niektórych rodziców zawiedzionych, no ale no właśnie, co jest skierowane do już oddziałów szkolnych, no to niestety nie oddziały przedszkolne. Z zakresu naszych realizacji inwestycyjnych. Utworzenie tężni solankowej wraz z małą architekturą nad rzeką Stawek-Stoki w ramach projektu Rozwój Infrastruktury Turystycznej. W dniu 10 czerwca odbył się odbiór robót budowlanych. Gmina Mełgiew zgłosiła zakończenie budowy do nadzoru budowlanego. Dodatkowo w związku z zaostrzeniami sanitarnymi skierowanymi na obiekty architektury wykorzystujące solankę pozostały do sformalizowania kwestie związane z bieżącym utrzymaniem sanitarnym obiektu. Modernizacja ujęć wody na terenie gminy Mełgiew i tu oczywiście też jesteśmy z naszymi mieszkańcami w stałym kontakcie i też mieliśmy wczoraj spotkanie na komisji z mieszkańcami Krępca dotyczącymi no właśnie spadków ciśnień i wiemy, że ten okres gorący no niestety nie sprzyja naszej sieci wodociągowej, bo po prostu tej wody więcej używamy, tak? Wczoraj na komisji szeroko pani prezes omawiała, jak na tygodniu mamy z hydroforni Podzamcze już po modernizacji zużycie wody 180 m3 na dobę, to na weekendzie jest to 430 m3. To proszę zobaczyć, ile tej więcej wody weekendowo lejemy, tak? I myślę, że to tylko nie woda do sprzątania, bo sobota to taki dzień gospodarczy, że po prostu jesteśmy w domu, więcej tej wody używamy. Ja tylko bardzo proszę i jest to obostrzenie, jest podjęta uchwała Rady Gminy, że właśnie w tym okresie gorącym, letnim proszę o to, żeby rozsądnie korzystać z wodociągu. Podkreślam, że wodociąg jest na cele bytowe i socjalne, i na żadne inne. To też warto podkreślić. Natomiast prace są w toku modernizacyjne. Widzimy już pierwsze dobre efekty. Oczywiście hydrofornia Podzamcze przed modernizacją miała wydobycie, czyli z wody korzystaliśmy w zakresie 75 m3 tylko na dobę, a zobaczcie, na tygodniu już mamy 180 m3, czyli ile tego zapotrzebowania mamy, a pozwala studnia na wydobycie 430 m3, jak mamy na weekendzie, więc faktycznie tej wody więcej wydobywamy z Podzamcza. Podkreślaliśmy wczoraj i dzisiaj też Państwu powiem, że jeszcze ta praca automatyków i konserwatora jest bardzo ważna, bo to jest tak naprawdę ustawienie tego naszego organizmu, gdzie ma wszędzie ta woda dotrzeć i te prace właśnie dały ten pozytywny efekt. Chcę tylko podkreślić, że w dniu dzisiejszym są prace prowadzone w Nowym Krępcu na hydroforni, jest tam instalowana, uruchamiana automatyka. Też nie będzie już takiej sytuacji jak w niedzielę, gdzie było chwilowe wyłączenie prądu i pompa się nie załączała. Teraz na każdej hydroforni będziemy mieli agregat prądotwórczy, gdzie wyłączenie prądu z sieci będzie tożsamym, że automatycznie załączy się agregat prądotwórczy, więc ta woda będzie cały czas utrzymana. Chcę jasno powiedzieć też, że prace modernizacyjne na hydroforniach będą trwały do końca sierpnia, więc jeszcze możemy naprawdę napotkać wiele przeszkód
również takich nieprzewidywalnych, jak mieliśmy na hydroforii na Podzamczu, gdzie mieliśmy po uruchomieniu studni awarię na odcinku rury od ujęcia wody do hydroforni. Pokazywałam wczoraj zdjęcia, jaka była średnica rury, a jaki faktyczny był wydrążony otwór przez wodę w tej rurze, żeby ona mogła płynąć, więc takie sytuacje też nas no może nie zaskakują, bo liczymy się z różnymi sytuacjami, ale jednak wtedy nam potrzeba jest po prostu więcej czasu. Także oczywiście za te utrudnienia przepraszamy naszych mieszkańców, ale robimy to wszystko po to, żeby było po prostu lepiej. I tak właśnie na Świętej Drodze po pracach automatyka mamy ciśnienie na poziomie 3 barów, więc to jest naprawdę już bardzo dobre ciśnienie. Więc nie będę wymieniać, co dalej robimy, bo prace trwają i na hydroforni w Jackowie, i na hydroforni w Mełgwi. Oczywiście też prace zaawansowane są przy budowie zbiornika wody w Krępcu, natomiast zbiornik w Krępcu będzie zakończony dopiero w listopadzie. To taka największa inwestycja z tego zakresu i dlatego najbardziej czasochłonna. W dniu 26 czerwca została wykonana warstwa ścieralna asfaltu na ulicy Zachodniej w miejscowości Nowy Krępiec i już rozpoczęły się prace związane z wykonaniem zjazdów indywidualnych, asfaltowych. Wykonawcy pozostanie już tylko wykonanie zieleńców i będziemy mieli ulicę Zachodnią zakończoną. Jeżeli chodzi o ulicę Ogrodową, etap drugi w Mełgwi, w miesiącu czerwcu wykonana została warstwa wiążąca asfaltu, wykonane zostały również zjazdy indywidualne z Kruszywa oraz kostki betonowej. Dodatkowo wybudowano kanał technologiczny. 22 czerwca wpłynęła informacja, proszę Państwa, bardzo ważna do naszego urzędu, że otrzymaliśmy dofinansowanie Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na ulicę Ogrodową i tym samym uzyskaliśmy na 2 odcinki dofinansowanie, tak? Bo pierwsza to Rejmonta, Ogrodowa była na liście zarezerwowej, ale już wpadliśmy w dofinansowanie, także umowy w najbliższym czasie będą podpisywane. My teraz kompletujemy i wysyłamy na bieżąco dokumenty niezbędne do podpisania umowy. No więc jak już o Rejmonta zaczęłam, to troszeczkę opowiem. Trwają prace związane z przebudową drogi Rejmonta i oczywiście łącznika do ulicy Wyspiańskiego. No inwestycja przebiega z niewielkimi trudnościami, ale jednak trudnościami. Spowodowane jest to koniecznością wzmożonego nadzorowania wykonywanych prac przez inspektora nadzoru. Zostały zakończone prace ziemne związane z wykonaniem podbudowy i warstwy mrozoochronnej. Obecnie wykonywane są różne prace na poszczególnych odcinkach. Jednocześnie wykonywane są przejścia poprzeczne, wybudowane obrzeża oraz krawężniki. Rozpoczęły się również prace brukarskie, to jest budowa chodnika. I w związku z kilkoma prośbami mieszkańców o wprowadzenie zmiany w zakresie wykonania zjazdów indywidualnych odbyło się spotkanie z osobami, podczas którego przy współudziale i naszych pracowników i inspektora nadzoru, a także wykonawcy zostały omówione te zmiany indywidualnie na terenie budowy. Przebudowa drogi gminnej nr 105504L w miejscowości Janowice, został już wytyczony pas geodezyjnie i myślę, że już teraz rozpoczną się bardziej zaawansowane prace na tym odcinku. W dniu 8 czerwca gmina Mełgiew dokonała bezusterkowego odbioru pomostu rekreacyjnego na naszym stawie z helikopterem. Zakończenie budowy zostało zgłoszone do nadzoru budowlanego i tutaj też muszę się pochwalić, że już chyba został nagrany, ale nie wiem, czy opublikowany filmik o bezpieczeństwie, w którym udział oczywiście główny brał nasza Komenda Powiatowa Policji, ale również i strażacy.
Czekamy na ten filmik z ciekawością, że to na naszym obiekcie. Utworzenie gminnego punktu Park and Ride w Mełgi w ramach projektu Rozwój infrastruktury dla transportu niskoemisyjnego. Inwestycja przebiega bardzo sprawnie, co Państwo obserwujecie. Stopień zaawansowania prac już stanowi około 50%. W miesiącu czerwcu wykonane zostały przyłącza sanitarne pod toaletę, jak i również przyłącza elektryczne. Dodatkowo w dniu 9 czerwca odbyło się wbijanie pali prefabrykowanych pod 2 kładki. Mogliście Państwo zaobserwować to wielkie urządzenie, które jakiś czas stało na terenie naszej gminy. Obecnie wykonywane są zbrojenia pod przyczółki pomostu. Na ukończeniu są również prace brukarskie. Wykonawca sukcesywnie uzgadnia wnioski materiałowe. Naprawdę, żeby nie zapeszyć, bardzo dobra współpraca, chociaż na samej budowie mamy jeszcze trochę trudności, zwłaszcza z siecią średniego napięcia, która idzie wzdłuż rzeki, ale tu też jesteśmy po dobrych rozmowach z zakładem energetycznym i będziemy starać się te wszystkie problemy rozwiązać. I co najważniejsze, są do rozwiązania, bo nie jesteśmy w patowej sytuacji. Przebudowa węzła przesiadkowego w miejscowości Mełgiew. W dniu 8 maja została zawarta umowa na realizację prac polegających na przebudowie węzła. W zakres tej inwestycji wchodzi odcinek jezdni Zatoki Autobusowej z początkiem od ulicy 3 Maja i końcem na ulicy Kościelnej. Umowny termin realizacji inwestycji to 4 październik, więc jeszcze, jak widzicie Państwo, żadne prace się nie rozpoczęły. Wiemy, że jest uzgodniona tymczasowa organizacja ruchu. No i czekamy na rozpoczęcie prac. Wykonawca informował, że od połowy lipca wejdzie na budowę. Proszę Państwa, również rozpoczęliśmy rozbudowę budynku Ośrodka Zdrowia w Mełgwie o klatkę schodową z dźwigiem platformowym. Wiecie już o tym, że do Ośrodka Zdrowia wchodzimy wejściem z przodu. Jest trochę utrudnień. 22 maja został przekazany plac budowy, ale od 15 czerwca tak naprawdę rozpoczęły się prace, gdzie też musieliśmy i informowaliśmy oczywiście wcześniej najemców o sytuacji, która będzie miała miejsce. Natomiast jesteśmy tak naprawdę zmuszeni do tego, żeby tę klatkę schodową wykonać, bo nasza góra stoi w części pusta i nie ma możliwości jej wykorzystania, dlatego że dotychczasowa klatka schodowa nie spełnia żadnych parametrów i dlatego też ta inwestycja w końcu jest wykonywana. Także będziemy obserwować postęp prac. Myślę, że będzie sprawnie. Poza tym, proszę Państwa, gmina Mełgiew złożyła do Starostwa Powiatowego zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę w sprawie budowy oświetlenia wzdłuż drogi gminnej 105033 30 w Krzesimowie pod Lipie w związku z dogadaniem projektu uzyskaniu wszelkich zgód. W dniu 25 czerwca został złożony wniosek z RID-owy na realizację inwestycji polegającej na rozbudowie drogi gminnej 105500L w Józefowie. Projektant również przekazał kompletną dokumentację projektową. I chyba już tyle z inwestycji, to teraz zamówienia publiczne. Na początku czerwca podpisaliśmy umowę na kompleksową dostawę gazu ziemnego wysokometanowego grupy E do budynków gminy Mełgiew i jej jednostek organizacyjnych na okres 12 miesięcy z wykonawcą Unimod Energia i Gaz spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie na kwotę 554 168 zł 64 grosze. W dniu 12 czerwca ogłosiliśmy postępowanie pod nazwą budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępiec w gminie Mełgiew z podziałem na 3 części zamówienia. Budowa sieci kanalizacji w ulicach Modrzewskiego, Krasińskiego, Mosztyna i Niemcewicza w Krępcu. Druga część to jest ulica Olimpijczyków i Spokojna w Krępcu i trzecia część to jest ulica Wyspiańskiego i Niemcewicza w Krępcu. Oczywiście zastrzegliśmy możliwość unieważnienia postępowania, jeżeli środki
o dofinansowanie w ramach projektu, w ramach naboru dla inwestycji B311, inwestycje zrównoważoną gospodarkę wodno-ściekową na terenach wiejskich objęte wsparciem z KPO, nie zostaną nam przyznane. Wykonawcy mogą składać oferty do dnia 2 lipca do godziny 10. I to jest dofinansowanie uzależnione od tego, czy będziemy realizować ten projekt. Jesteśmy na liście. Mamy 53 lub 54 miejsce, więc jeszcze troszeczkę, natomiast pieniądze z KPO należy rozliczyć do 31 sierpnia. My jako gminy na spotkaniu w Urzędzie Marszałkowskim wystosowaliśmy na szybciutko, przygotowaliśmy pismo i przesłaliśmy do ministra o podjęcie działań, żeby przeprocedować wydłużenie rozliczenia się z KPO z Brukselą, jak również Związek Gmin Lubelszczyzny, którego jesteśmy członkiem, podjął takie stanowisko i zostało to przekazane stanowisko w Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu. Także mamy nadzieję na przedłużenie tego terminu i możliwość skorzystania z tych pieniędzy. Proszę Państwa, jeżeli jeszcze powiem o PKP, po spotkaniu w Warszawie przekazaliśmy te wnioski, które były do 26 czerwca składane, nawet do 27 czerwca rano, ale również na bieżąco wpływają pojedyncze wnioski. Jest ich dosłownie kilka, które na bieżąco przekazujemy i do Warszawy, i do Urzędu Marszałkowskiego. Również w ubiegłym tygodniu otrzymaliśmy maila z PKP o zorganizowanie spotkania z komisją naszą, ja w skrócie nazwę komunalną, w celu przedstawienia korekty wariantu i w informacji mailowej przekazano nam, żeby to spotkanie odbyło się po 6 lipca, przepraszam bardzo. My w odpowiedzi zaproponowaliśmy termin 6 lipca o godzinie 16, więc bardzo proszę komisję, żeby chociaż wstępnie uzgadnialiśmy z panem przewodniczącym właśnie ten termin. Natomiast czekamy na potwierdzenie tego terminu przez PKP. I oczywiście będziemy Państwa na bieżąco informować o tej sytuacji. Chcieliśmy, aby PKP przedstawiło nam tą korektę wariantu, żebyśmy mogli się zapoznać, oczywiście ja jako wójt, oczywiście radni, ale i mieszkańcom. No niestety nie została nam udostępniona ta korekta. Przedstawiciel PKP poinformował, że będzie to wszystko na komisji. Z moich informacji chyba tyle. Jeżeli są pytania, to bardzo proszę. Dziękuję bardzo Pani Wójt. Czy ktoś chciałby zabrać głos odnośnie przedstawionej informacji przez Panią Wójt? Pan Radny Augustyniak, proszę. Dziękuję Panie Przewodniczący. Panie Wójt, chciałem dopytać, bo chyba nie było mowy na temat chodnika przy ulicy Wrotyczowej. Tak. Dziękuję. Jeżeli chodzi o chodnik przy Wrotyczowej, jest złożony wniosek w ramach chyba działania 5.2 lub 5.1, nie pamiętam, i czekamy na ocenę. Dziękuję. Proszę, czy ktoś jeszcze z Państwa? Nie widzę więcej zgłaszających się, to zamykam punkt 6, otwieram punkt 7 i tu proszę Panią naczelnik, Pana naczelnika Wydziału Prewencji w Świdniku Radosława Wosia o przedstawienie sprawozdania z działalności oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu świdnickiego w 2025 roku. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, pozwolę sobie przedstawić sprawozdanie z działalności Komendanta Powiatowego Policji w Świdniku oraz informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu świdnickiego w 2025 roku.
przy czym skupię się w większości na terenie gminy Mełgiew. Kopię takiego sprawozdania pozwolę sobie Państwu przekazać. Chciałem tylko jeszcze zwrócić taką uwagę, że nie jesteśmy w posiadaniu pełnych takich danych dotyczących gminy Mełgiew z uwagi na to, że takich po prostu informacji nie gromadzimy. Gromadzimy na cały powiat, ale postaram się takie jakieś szczegóły Państwu przekazać. Z informacji wstępnych to chciałbym powiedzieć, iż Komenda Powiatowa Policji w Świdniku obecnie liczy 128 etatów policyjnych, przy czym 25 etatów jest w Komisariacie Policji w Piaskach. Dodatkowo zatrudnionych mamy 28 pracowników cywilnych. Na dzień 31 grudnia 2025 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Świdniku były tylko 2 wakaty, przy czym na koniec stycznia już takich wakatów nie mieliśmy. Komenda Powiatowa Policji w Świdniku obejmuje tereny gminy Świdnik, miasta i gminy Piaski i gminy Mełgiew, Rybczewice i Trawniki, przy czym gminę Mełgiew obsługuje Komenda Powiatowa Policji w Świdniku, natomiast gminy Rybczewice, Trawniki i Piaski obsługuje Komisariat Policji w Piaskach. Pozwolę sobie przedstawić teraz stan bezpieczeństwa i porządku publicznego w kategorii przestępczość. W 2025 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Świdniku stwierdzono ogółem 874 przestępstwa, w tym na terenie gminy Mełgiew 80. Wykrywalność przestępstw w powiecie świdnickim wynosiła 72% i jest wyższa od średniej krajowej, która wynosiła 72,7%. Wśród ustalonych sprawców przestępstw 138 osób zostało zatrzymanych na gorącym uczynku. Dynamika przestępstw w poszczególnych kategoriach kształtowała się następująco. Tutaj pozwolę sobie porównać 2024 rok do 2025 roku, żeby zobaczyć, czy odnośnie spadków, czy wzrostów. Przestępczość ogółem na terenie, i tutaj odnoszę się tylko i wyłącznie do gminy Mełgiew. Przestępczość ogółem na terenie gminy Mełgiew w 2024 roku wynosiła 103, natomiast w 2025 roku 80, czyli mieliśmy spadek przestępstw o 23. Przestępstwa kryminalne 2024 rok 72, 2025 rok 38, czyli mieliśmy spadek o 34 przestępstwa kategorii kryminalnych. I w rozbiciu na poszczególne przestępstwa: kradzież rzeczy cudzej 2024 rok 15, 2025 rok 8, czyli spadek o 7. Kradzież z włamaniem 2024 8, 2025 7, czyli spadek o 1 przestępstwo. Rozboje, wymuszanie i kradzieże rozbójnicze w 2024 nie mieliśmy takich przestępstw, natomiast w 2025 roku mieliśmy jedno takie przestępstwo. Bójki, pobicia w 2024 roku 1, w 2025 roku 0, czyli mieliśmy spadek o 1. Przestępstwa z ustawy narkomanii zarówno w 24, jak i 25 mieliśmy po jednym przestępstwie. Przestępstwa gospodarcze bez korupcji również mieliśmy po jednym przestępstwie, zarówno w 24, jak i w 25 roku. Chciałbym zwrócić tutaj uwagę na to, iż dużą liczbę przestępstw odnotujemy w kategorii oszustw. W minionym roku na terenie naszej jednostki zostało przyjęte 280 takich zawiadomień, co praktycznie stanowi połowę wszystkich przestępstw kryminalnych. No, jest to duży odsetek tych oszustw popełnianych jest po prostu za pośrednictwem internetu, gdzie nie można określić po prostu miejsca popełniania tego czynu. Liczba interwencji. W 2025 roku policjanci Komendy Powiatowej Policji w Świdniku podjęli łącznie 8223 interwencje, przy czym na terenie gminy Mełgiew takich interwencji było 814. W 2024 roku, porównując 2025 do 2024 roku, to na terenie gminy Mełgiew odnotowano 927 interwencji, więc nastąpił spadek interwencji w stosunku do 2024 roku. Przemoc domowa, niebieskie karty. W wyniku podjętych interwencji domowych na terenie obsługiwanych przez Komendę Powiatową Policji w Świdniku wdrożono w 2025 roku 130 procedury niebieskie karty, przy czym na terenie gminy Mełgiew takich procedur było wdrożonych 13.
W 2024 roku na terenie powiatu świńskiego było takich sporządzonych niebieskich kart było 152, czyli nastąpił spadek o 22 niebieskie karty w stosunku do roku 2025 roku i w 2024 roku było takich kart 21, więc nastąpił spadek niebieskich kart o 8. W 2025 roku policjanci z komendy zatrzymali 68 sprawców przemocy domowej i ogółem wydano 303 środki zapobiegawcze, nakaz, zakaz. I takich zakazów było wydanych wobec 90 osób. Natomiast na terenie gminy Mełgiew zatrzymano 8 osób jako sprawców przemocy domowej i wydano takich nakazów 31. Wykroczenia w kategorii wykroczeń. Ogółem policjanci Komendy Powiatowej Policji w Świdniku ujawnili w 2025 roku 14 199 wykroczeń. W 2024 roku takich wykroczeń było ujawnionych 12 332, więc widać, że jest wzrost. No niestety tutaj nie jestem w stanie podać, ile takich wykroczeń było ujawnionych na terenie gminy Mełgiew, po prostu takich statystyk nie prowadzimy. 2025 rok to jest kolejny rok działania Platformy Internetowej Krajowa Mapa Zagrożeń. W minionym roku mieszkańcy wskazali na terenie powiatu świńskiego 1011 zagrożeń, z czego 761 zagrożeń zostało potwierdzonych przez policjantów, w tym na terenie gminy Mełgiew było takich zagrożeń potwierdzonych 21. Jakie najczęściej kategorie były zgłaszane przez mieszkańców powiatu świnickiego? Przekroczenie prędkości, liczba zgłoszeń 464, potwierdzono 407, w tym na terenie gminy Mełgiew 15. Nieprawidłowe parkowanie, liczba zgłoszeń 167, potwierdzono 135, na terenie gminy Mełgiew 2. Spożywanie alkoholu 99, 95 potwierdzono, na terenie gminy Mełgiew, 2. Akty wandalizmu 32 zgłoszenia, 17 potwierdzono, na terenie gminy Mełgiew 2. I zła organizacja ruchu, liczba zgłoszeń 16, potwierdzono 2, na terenie gminy Mełgiew nie było takich zgłoszeń i tak samo nie było takich zgłoszeń odnośnie niewłaściwej infrastruktury drogowej. Omówię teraz bezpieczeństwo w ruchu drogowym. W 2025 roku na drogach powiatu świńskiego doszło do 25 wypadków, w tym 3 na terenie gminy Mełgiew. Łącznie we wszystkich wypadkach 8 osób poniosło śmierć. Gmina Mełgiew, 1 osoba poniosła śmierć. Natomiast 25 osób odniosło obrażenia, na terenie gminy Mełgiew 5 osób takich. Odnotowano 560 kolizji drogowych na terenie powiatu świnickiego, w tym na terenie gminy Mełgiew 78. Porównując może lata 2024 do 2025, jeszcze raz powtórzę, liczba wypadków w 2024 roku kształtowała się na poziomie 31, w 2025 kształtowała się na poziomie 25, czyli mieliśmy spadek o 6 wypadków drogowych. Na terenie gminy w 2024 było 4 takie wypadki, w 2025 3. No niestety w liczbie zabitych 2024 rok 1 osoba zginęła, w 2025 niestety tych osób zginęło 8, nastąpił wzrost o 7, no i na terenie gminy Mełgiew zginęła 1 osoba, a takich osób nie było w 2024 roku. Liczba rannych w 2024 rok 38, 2025 rok 25. Nastąpił oczywiście spadek, przy czym na terenie gminy Mełgiew nastąpił wzrost rannych o 1 osobę, bo było takich osób 4 w 2024 roku, a w 2025 było 5. Liczba kolizji 533 było w 2024 roku, 560 było w 2025 roku. Mieliśmy wzrost liczby kolizji. I na terenie gminy Mełgiew było 76 w 24, 78 w 25, więc mieliśmy wzrost liczby kolizji o 2. Z takiej analizy, którą przeprowadziliśmy, najczęstszą przyczyną zdarzeń drogowych z winy kierującego jest nieustąpienie pierwszeństwa przejazdu 34%, niedostosowanie prędkości do warunków na drodze 15% oraz niezachowanie bezpiecznej odległości między pojazdami 13%.
Jeśli chodzi o przyczyny zdarzeń z winy pieszego, to najczęstszą przyczyną takich zdarzeń jest nieostrożne wejście na jezdnię przez jadący pojazd, 40%. Liczba wypadków ze sprawcą nietrzeźwym na terenie gminy Mełgiew. W 2024 takich zdarzeń mieliśmy 4, natomiast w 2025 takich zdarzeń było 2. Pozwolę sobie jeszcze może przedstawić, w jakich miejscowościach doszło do zdarzeń drogowych na terenie powiatu w ogóle świnickiego i gminy Mełgiew. Albo skupię się może na gminie Mełgiew. Czyli mieliśmy wypadków 3 w 2025 roku. 1 wypadek był na terenie w Mełgwi i 2 wypadki było w Nowym Krępcu. Liczba zabitych w 2025 roku to była, ten 1 wypadek to był w Mełgwi. Liczba rannych 5, wszystkie w Nowym Krępcu. I liczba kolizji, no to przestawiała się praktycznie najwięcej kolizji było w Krępcu, w Mełgwi i w Jackowie. No tak. W 2025 roku na drogach powiatu świnickiego policjanci ujawnili 124 nietrzeźwych kierujących. Przeprowadzono 30 652 badania na zawartość alkoholu. Podsumowując, no jak widać w większości kategorii mamy spadki, więc mówię oczywiście o gminie Mełgiew, więc myślę, że mieszkańcy gminy Mełgiew powinni się czuć bezpiecznie. Dziękuję bardzo za uwagę. Dziękujemy bardzo. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos, dopytać? Bardzo proszę. Pan Sołtys, proszę, ma Pan mikrofon. Pan Sołtys Koperski, proszę. Dziękuję Panie Przewodniczący. Takie pytanie do Pana Naczelnika, czy jest może jakaś koncepcja sposobu wyeliminowania mazania znaków drogowych, bo to tak się nasiliło gdzieś 3 lata temu. Pewnie przez grupy, nazwijmy to pseudokibicowskie, jedni drugich zamazują i jest to jakby dosyć dostrzegalne, prawda, w naszej gminie i pewnie w Świdniku, tak więc czy jakieś prace z tym są przez Was związane, zaplanowane? Proszę. Szczerze powiedziawszy, to jakoś nie spotkałem się z tym problemem. Wiadomo, że w Świdniku to te graffiti to jest praktycznie na każdym bloku, natomiast no, ta kwestia, rozumiem, chodzi o malowanie znaków, tak? No to powiem szczerze, to no, są zgłoszenia tego rodzaju. No, my staramy się, wiadomo, tam gdzie takie sytuacje są ujawnione, no to staramy się kierować policjantów, komórek patrolowo-interwencyjnych i dzielnicowych, także, ale jakichś takich prac szczególnie to nie prowadzimy pod tym kątem. Zapytałem, bo te zamazywania są jakby systematyczne, jedni na drugich i to jakby jest usystematyzowane, jakby akcje wandalizmu, nie tak jakby przypadkowe, tylko po prostu raz jedni, raz drudzy i to się odbywa dosyć często. Znaczy, no ze swojej strony no to przeprowadzimy jakąś analizę w jakich to miejscach po prostu najczęściej do takich zdarzeń dochodzi i postaramy się po prostu no, kierować może też większą ilość policjantów w te rejony, no na chwilę obecną, tak. No, tyle mogę na chwilę obecną powiedzieć po prostu. Proszę bardzo. Ktoś jeszcze z Państwa? Nie widzę więcej zgłaszających się, to zamykam punkt 7, otwieram punkt 8 i tu proszę Panią Brygadier Emilię Skoczyla z Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Świdniku o przedstawienie sprawozdania z działalności oraz informacji o stanie bezpieczeństwa pożarowego na terenie powiatu świdnickiego. Dziękuję bardzo, Panie Przewodniczący. Szanowni Państwo, dostaliście Państwo informację z tego, co wiem, w wersji papierowej, jest też w wersji elektronicznej i tutaj wyświetlona też na prezentacja. Postaram się dość płynnie przedstawić informację o stanie bezpieczeństwa ochrony przeciwpożarowej za rok ubiegły, ale też będą w tych informacjach treści troszeczkę zahaczające obecny rok, bo już mamy półrocze, także kilka takich informacji się pojawi i kilka informacji szczególnie dotyczących gminy Mełgiew.
Struktura zatrudnienia w Komendzie Powiatowej na chwilę obecną prezentuje się następująco. Mamy 64 etaty, jeszcze do kwietnia były to 63, jedna osoba dostaliśmy etat dodatkowy i 3 etaty cywilne. Jeśli chodzi o jednostkę ratowniczo-gaśniczą, to tutaj w kwestii przypomnienia, jednostka ratowniczo-gaśnicza w Świdniku na zmianie służbowej, czyli każdego dnia, tak, mamy 7 strażaków, czyli maksymalnie tylu może przyjechać ze Świdnika, 1 dyżurny operacyjny, który obsługuje to zdarzenie, zarówno jeśli chodzi o Państwową Straż Pożarną, jak i Ochotnicze Straże Pożarne. I posterunek stały w Piaskach, gdzie codziennie służbę pełni 3 strażaków. Siły i środki, my to tak nazywamy, czyli jakie mamy samochody i jaki sprzęt w Świdniku. Jest to 5 samochodów ratowniczo-gaśniczych i 8 samochodów specjalnych. Liczba jednostek ochotniczych straży pożarnych na terenie naszego powiatu jest ich 38 i w tym 8 jednostek w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym. Rozmieszczenie Państwo też widzicie jak po 2 w każdej gminie i na chwilę obecną, bo są przeprowadzane takie analizy, jesteśmy też pytani raz na czas, powiedzmy, czy te jednostki w krajowym systemie, czyli jednostki OSP, czy one, powiedzmy, mapują nam prawidłowo powiat razem z nami i uważamy, że na chwilę obecną jest to taki stan optymalny, tak? Nie ma potrzeby albo przenoszenia jednostki w inne miejsce, albo powiedzmy jeszcze gdzieś w którejś gminie, żeby powstała 3. Jeśli byłaby taka potrzeba, oczywiście można analizować, natomiast te na chwilę obecną wystarczająco prowadzą działania. Statystyka zdarzeń. W 2025 roku odnotowano 686 zdarzeń. Tutaj taki wykres kołowy, bym poprosiła dalej. O, jest, tak? Z czego 64% były to miejscowe zagrożenia, czyli wszystko, co nie jest pożarem, tak? Wszystko, co nie jest pożarem, czyli wypadki drogowe, otwarcie mieszkania na przykład, pożarów 31% i alarmów fałszywych 5%. Dzisiaj umieściłam informację na dzień dzisiejszy, na stan 30 czerwca, 381 już w tym roku odnotowaliśmy zdarzeń. Jeśli chodzi o rozkład na poszczególne gminy, tutaj Państwo widzicie, ile pożarów było na terenie gminy Mełgiew, miejscowych zagrożeń, alarmów fałszywych i jaki procent, to za ubiegły rok oczywiście, jaki procent udziału. Widać, że najwięcej zdarzeń w mieście Świdnik, natomiast podobnie, bo to tam kilka procent, to nie robi różnicy aż takiej w gminie Mełgiew, w gminie Piaski i w gminie Trawniki, to ten, powiedzmy, udział zdarzeń jest na podobnym poziomie. Tutaj mamy też na kolejnym slajdzie zdarzenia w poszczególnych gminach, porównanie z rokiem 2024 i widzimy tutaj, to jest ta różnica odnośnie, na końcu widzimy podsumowanie było 819 i względem poprzedniego roku 686, to 819 w 2024, to pamiętacie Państwo, ta taka nagła wichura, nawałnica, przede wszystkim w gminie Trawniki. Tutaj było ponad 100 zdarzeń przez zasadniczo 2 doby. Kolejny wykres przedstawia, powiedzmy, w takiej 10-latce liczba zdarzeń. Można by powiedzieć, że utrzymuje się na prawie podobnym poziomie, tak? Jeżeli nie bierzemy pod uwagę tej nawałnicy w 2024 roku. Ilość zdarzeń w poszczególnych miesiącach. Tutaj widzimy przede wszystkim marzec, czyli gdzieś te trawy, tak? Pożary traw. Później troszeczkę mamy spokoju, lipiec, czyli żniwa. I tutaj spadek i grudzień, czyli już sezon grzewczy.
Kolejna tabela pokazuje tutaj już wyjazdy i udział w zdarzeniach jednostek z gminy. Także widzimy, że OSP Minkowice najwięcej działań podejmowało, Trzeszkowice tuż za nimi, no i tak Mełgiew, Krępiec, Krzesimów i Dominów. Janowice jako jednostka w 2025 niewyjazdowa. Najważniejsze wydarzenia na terenie powiatu i tutaj akurat odbyły się ćwiczenia zgrywające, akurat na terenie gminy Mełgiew w szkole. Tutaj sprawdzamy podczas takich ćwiczeń zgrywających, jak mogą być przeprowadzone działania z udziałem wszystkich jednostek akurat z terenu danej gminy oraz pozostałych jednostek z Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego z powiatu i oczywiście udział naszej jednostki ze Świdnika. Te ćwiczenia zostały omówione bardzo dokładnie po przeprowadzeniu ćwiczeń na spotkaniu w komendzie, natomiast mogę tylko wspomnieć, że zostały ocenione bardzo dobrze, przygotowanie też obiektu bardzo dobrze, te epizody również były takie, no staram się przygotowywać na tyle realnie, żeby odzwierciedlały sytuację. Oczywiście nie chcemy, żeby taka sytuacja miała miejsce, ale żeby odzwierciedlały taką sytuację realną, żeby jednostki mogły poćwiczyć i współgrać wszystkie ze sobą z terenu powiatu świdnickiego. Również przeprowadzamy, bo to rokrocznie są przeprowadzane inspekcje gotowości operacyjnej. W 2025 zostało przeprowadzonych 8 inspekcji jednostek OSP KSRG z wynikiem bardzo dobrym i również 6 jednostek spoza krajowego systemu. Mogę tylko tak szepnąć, mam nadzieję, że to nie zostanę przekazane. Nie powiem jaka jednostka, ale w tym roku będzie to jedna jednostka inspekcjonowana z terenu gminy Mełgiew spoza KSRG. Analiza zagrożeń, króciutko też dla przypomnienia. Państwo pewnie zdajecie sobie sprawę, jakie zakłady czy jakie obiekty stwarzają szczególne zagrożenie. Jest to zakład WSK PZL Świdnik, zakład uznany jako zakład zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej. 304 tony substancji niebezpiecznych, wszelkiej maści, toksyczne, palne i niebezpieczne dla środowiska. Biogazownia gmina Piaski, zagrożenie wybuchem, również port lotniczy, czyli katastrofy w ruchu lotniczym. Trasa krajowa S12, S17, czyli szlaki komunikacyjne, też przewożone materiały niebezpieczne. W ostatnim czasie można powiedzieć, że z takich obiektów znaczących pod względem zagrożenia jest rozbudowa tuż przy ulicy Nadleśnej całego tego centrum, tak? To w gminie Świdnik, centrum magazynowe, centrum logistyczne, więc ono też stanowi pewnego rodzaju wyzwanie dla nas i też tutaj wspominam gminę Mełgiew, z uwagi na to, że bardzo często, można by powiedzieć, pod kątem zabezpieczenia gminy Świdnik, która nie posiada własnej jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, tak kolokwialnie mówiąc, korzystamy tutaj, bo nas procedury do tego zmuszają z najbliższych jednostek krajowego systemu, czyli OSP Minkowice i Trzeszkowice. Prewencja społeczna. W ubiegłym roku przeszkoliliśmy, wyedukowaliśmy zarówno w sali edukacyjnej, która znajduje się w komendzie powiatowej, jak i podczas próbnych ewakuacji, które są zgłaszane przez placówki oświatowe. 5304 dzieci, tak, prowadzimy takie rejestry, także bardzo dużo tych młodych naszych mieszkańców i 845 dorosłych. Tylko dodam, bo nie wszyscy wiedzą, bo czasami są telefony, w jaki sposób można skorzystać z naszej sali edukacyjnej. Wystarczy wejść na stronę internetową komendy, tam jest zakładka sala edukacyjna Ognik i krok po kroku jest instrukcja, w jaki sposób można się zapisać, jakie mamy terminy dostępne, godziny i zapraszamy, bo myślę, że to są fajne takie zajęcia edukacyjne, dość blisko, jeżeli ktoś się wybiera na wycieczkę, któraś szkoła, serdecznie zapraszam.
Prowadzimy również oprócz edukacji w sali i podczas próbnych ewakuacji akcje takie tematyczne, rokroczne, Stop pożarom traw, akcja wiosenna również, akcja czad i ogień obudź czujność, czyli dotycząca czujek dymu i czujników czadu. Współpracujemy ze szkołami, czyli akcje prowadzimy pod tytułem Bezpieczne ferie, bezpieczne ewakuacje i tak jak wspomniałam, próbne ewakuacje. I przejdziemy płynnie do logistyki, czyli wyposażenie. Tu Państwo możecie się, ja tak tylko wspomnę, że jakimi samochodami dysponujemy, jakim sprzętem. W Świdniku średni wiek pojazdów też jaki mamy, czyli ta nasza flota się odmładza rokrocznie. Na następnym slajdzie widzimy, jakby Pani mogła, poproszę, o tutaj, to są samochody z terenu gminy Mełgiew, które znajdują się w Ochotniczych Strażach Pożarnych. Myślę, że też nie najgorszy wiek tych pojazdów. W ostatnich latach, jakby tak podsumować, to naprawdę ten park maszynowy się odmłodził. Tak, w ubiegłym roku OSP Minkowice dostały nowy samochód. Nam się udało przekazać, bo za chwilkę też powiem, że nabyliśmy 2 zestawy hydrauliczne i ten jeden nasz już pewny, bo wiadomo jak używany to pewny, został przekazany do wyposażenia tego tego samochodu, który OSP Minkowice dostało, czyli tego MANA. Jakie zadania zrealizowaliśmy w 2025 roku? Tutaj akurat na dole, jak Państwo widzicie, to są zadania zrealizowane. Niektóre z nich z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej, bo również dużo środków już od ubiegłego roku dostaliśmy i będziemy dostawać i realizujemy te zakupy, inwestycje. Zakup pojazdu ewakuacji medycznej. Następnie zakup busa do przewozu 9 osób też mamy nowszy, wymieniliśmy, poprzedni przekazaliśmy do jednego z OSP z terenu gminy Piaski. Również zakup samochodu dronowego, to chyba według mnie nasz, oprócz drabiny oczywiście taki najfajniejszy, najbardziej przydatny do tej pory zakup samochód. Zakup drabiny 42-metrowej, która zastąpiła nasz podnośnik 24-metrowy, więc już mamy się czym pochwalić. Wyremontowaliśmy również wjazd do magazynu, czyli do naszego garażu, żeby ta drabina mogła wjechać. Nadproże zostało podniesione, bo się nie mieściła. Tak jak wspomniałam, zakup 2 ratowniczych zestawów hydraulicznych, a te poprzednie przekazaliśmy do jednostek OSP z terenu naszego powiatu. Prawie na 100 000 zakup ekwipunku osobistego, mundurowania dla strażaków i też zmodernizowaliśmy instalację fotowoltaiczną na budynku komendy. I teraz jakie wsparcie finansowe zostało nam udzielone, bo niestety nie moglibyśmy mieć tylu samochodów, tylu tego ekwipunku czy modernizacji, gdyby nie wsparcie chociażby z terenu, z gmin czy z powiatu świdnickiego. Tutaj widzicie Państwo, jak się układało wsparcie dotyczące zakupu samochodu specjalnego z drabiną mechaniczną, czyli tej wspomnianej drabiny. I muszę powiedzieć, że rok wcześniej, w 2024 roku, taka sama drabina i w podobnej sytuacji, można powiedzieć, był komendant powiatowy w Łęcznej i też brakowało mu, tak, do tej wartości drabiny. I ta forma, powiedzmy, uzyskania takiej dotacji to jest tak zwany fundusz wsparcia i jak rozmawiałam z komendantem, to ten fundusz wsparcia wyglądał tak, że miał ponad 50 tych darczyńców, tak? Czyli bardzo dużo osób składało się. U nas ja jestem z tego bardzo dumna, że się udało w zasadzie na jednym spotkaniu, tak, z władzami samorządu powiatu świdnickiego uzyskać to wsparcie w wysokości, bo brakowało nam 500 000 i tak właśnie wygląda, że nie trzeba było chodzić po, powiedzmy, takich sponsorach prywatnych, tylko
bardzo, że tak powiem, nasze i włodarze gmin, i pan starosta no, wsparli ten zakup i możemy uznać, że to jest drabina nasza wspólna, tak, powiatowa na rzecz naszych mieszkańców działająca. Również dostaliśmy wsparcie, czyli włodarze naszego powiatu też kolejnego wsparcia nam udzielili na zakup tego busa 9-osobowego, który był wcześniej na slajdzie pokazany, i rokrocznie miasto Świdnik umarza nam podatek od nieruchomości, bo korzystamy, tak, siedziba komendy powiatowej jest na terenie miasta Świdnik. Tak szybciutko jeszcze wsparcie finansowe, to już może nie będę mówiła, też dostajemy z Funduszu Pomocy Ukrainie w ubiegłym roku, z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej i z innych źródeł. I to tyle, jeśli chodzi o slajdy. Dziękujemy bardzo. I proszę bardzo, jeśli Państwo chcą zadać pytanie, Pani Radna Kurowska, proszę bardzo. Pani komendant, mam takie pytanie. Ja jestem akurat mieszkanką wsi Franciszków i w tym roku zostało utworzone Stowarzyszenie Ochotniczej Straży Pożarnej w naszej miejscowości. I patrząc na sytuację finansową i Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w naszym powiecie, a także fakt, że na terenie naszej gminy istnieje 7 Ochotniczych Straży Pożarnych, to mam pytanie odnośnie finansowania i zasadności utworzenia nowego stowarzyszenia, tak? Ja rozumiem, że są młodzi mieszkańcy i nie tylko Franciszkowa, bo wiem, że są członkami tego stowarzyszenia, ale także Świdnika i innych miejscowości z naszej gminy, ale odnośnie zasadności utworzenia takiego stowarzyszenia, gdzie nie ma siedziby, nie ma środków transportowych, tak, tych bojowych tak zwanych, a także środków na, nie wiem, na umundurowanie, na wypłatę ekwiwalentu dla nowej jednostki. Czy jest taka potrzeba? Ale żeby też nikt nie odebrał tego, że zadaję pytanie złośliwie, po prostu pytają się mieszkańcy, tak? No bo borykamy się przede wszystkim wszyscy z brakami środków finansowych na bieżące utrzymanie zadań z terenu z naszej miejscowości i nie tylko miejscowości, ale także gminy. Biorąc pod uwagę położenie Franciszkowa w niewielkiej odległości od siedziby Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Świdniku, ale także innych Ochotniczych Straży Pożarnych, czy jest taka zasadność po prostu w tym momencie, czy jest taka potrzeba, tym bardziej, że czytając dokumenty tego stowarzyszenia, no niestety tam niepokojące zapisy znalazłam, że oni zostali utworzeni na potrzeby realizacji zadań tylko na rzecz tych członków i ich rodzin. Więc takie moje pytanie, bo wiele osób zgłasza się do mnie z pytaniami, jak my mamy do tego podchodzić. Oczywiście jest taka potrzeba, żeby i reprezentacyjną funkcję pełnili, ale czy też będą brać udział bez środków, bez infrastruktury w akcjach takich bojowych, strażniczych, także proszę mi chociaż pokrótce odpowiedzieć na to. Dziękuję. Dobrze, dziękuję Proszę, za pani pytanie. komendant. Dość szerokie było to pytanie. Jeśli chodzi o utworzenie, o sprawy finansowe, to pozwólcie Państwo, ja no nie będę się na ten temat wypowiadała, bo nie mam takich informacji, ani nie czuję się kompetentna. Natomiast pod względem zasadności tworzenia, czy OSP Franciszków, tak, czy w ogóle, to ja nie neguję żadnego tworzenia jakiejkolwiek Ochotniczej Straży Pożarnej w gminie, z tego co wiem, bo oczywiście mam wiedzę na temat utworzenia OSP Franciszków, tak samo mam wiedzę o tworzeniu, bo ona jeszcze się nie utworzyła, ale lada moment ma być utworzona jednostka OSP w gminie Piaski w Klimusinie. Jako przykład daję. I ja stojąca jakby na straży, powiedzmy, bezpieczeństwa w całym powiecie, powiem tak, im więcej strażaków, im więcej ludzi, bo strażak to nie jest w moim mniemaniu, tak, tylko osoba, która gasi pożary, tylko to jest osoba, to jest społecznik i jest powołana do pomocy ludziom nie tylko przy tym pożarze, tylko w różnych innych zdarzeniach. A jeśli chodzi o OSP, o lokalizację OSP Franciszków, to powiem tak, im więcej, bo z tego co wiem, tutaj są osoby zapisane, są zawodowi strażacy.
i to, że nie mają siedziby na chwilę obecną, tak, czy nie mają sprzętu, ich można zadysponować, tak my mówimy, bo jeżeli są zawodowymi, to mają uprawnienia z tytułu bycia zawodowym strażakiem, czyli powiedzmy tym w Państwowej Straży Pożarnej, tak? Czyli on może, nieładnie mówiąc, korzystać z naszego sprzętu, on może, jeżeli ma uprawnienia kierowcy obsługi sprzętu, on może zasilić jednostkę w Świdniku, tak? Ja przypomnę, tylko mamy 7, to tak może nie ma takiego wyobrażenia, ale jedzie 7 tylko ludzi i czasami zależy od rodzaju zdarzenia, my decydujemy, czy on ma, czy jadą 2 samochody gaśnicze z wodą, a drabina zostaje na miejscu, a później podczas tej akcji, a 7 już pojechało 2 gaśniczymi, trzeba nam, bo rozwój sytuacji jest na przykład przenosić na inny budynek, rozwój pożaru na poddaszu, wtedy musimy dysponować drabiną, tak? Działanie na wysokości. I my już tego 8 nie mamy człowieka. Taki daję akurat przykład. I korzystamy ze strażaka, który jest, powiedzmy, poza służbą, ale jest ochotnikiem, ale ma uprawnienia nasze, bo my możemy w całym kraju jako zawodowi korzystać ze sprzętu i będzie to honorowane. Także pod kątem takim operacyjnym, jeżeli mamy ludzi, którzy są mieszkańcami Świdnika, Franciszkowa, nie wiem tam precyzyjnie kto jeszcze, będącymi członkami OSP Franciszków, to powiem szczerze, no ja się cieszę, bo mam dodatkowych ludzi, tak? Jeżeli tylko będą chętni i będzie, bo korzystaliśmy już niejednokrotnie, tak? Bo 7 ludzi plus 3, 10 w całym powiecie, którzy są, bo pełnimy służbę i to jest tylko ich służba, ich praca. No z ochotnikami, powiem szczerze, różnie bywa, bo to wiemy, od pory dnia, bo Państwo nie wiecie, ale to zależy od pory dnia, od wyjazdu, czy wyjedzie, czy wyjadą na 1 samochód, czy wyjadą na 2, tutaj też są ochotnicy na sali, to wiemy, jak to w praktyce wygląda, tak? A też jako mieszkańcy Państwo chcecie być jak najszybciej, nie mówiąc, obsłużeni, tak? Żeby dane zdarzenie, żeby ten strażak przyjechał i pomógł w jakiej by nie było sytuacji. Nie wiem, czy odpowiedziałam, tak? Bo o finansach nie jestem w stanie powiedzieć. Znaczy o mnie bardziej, możliwości. znaczy tak, raz, że wszystkich nas tutaj zaskoczył fakt utworzenia tego stowarzyszenia, tak jak pani mówi, że To jest w gminie, troszeczkę poza mną. ale tak jak pani mówi, że w gminie Piaski pani wie, że coś takiego ma zamiar się utworzyć. No my tutaj wszyscy też jako radni i pani wójt, która jakby trzyma pieczę nad sprawami finansowymi naszej gminy, no byliśmy zaskoczeni, więc czy nie warto przed utworzeniem kolejnych w ogóle takich stowarzyszeń, takich organizacji przeprowadzić jakąś rozmowę odnośnie, ja nie kwestionuję zasadności, no bo jest 7 jednostek OSP na terenie gminy Mełgiew. Ja rozumiem, że tam tak samo każdy z chętnych zawodowych strażaków też może być członkiem takiego OSP i wspierać wówczas swoją pracą, swoją służbą w akcjach ratunkowych. Jakby miejsce nie ma znaczenia, tak? No bo to jest w tym momencie teren naszej gminy, tylko jakby zostaliśmy zaskoczeni. Nie ma sprzętu, nie ma środków finansowych, jednostka istnieje, tak? I teraz w tym momencie inne jednostki, myślę, że będą musiały zrezygnować z części jakichś środków finansowych, żeby utrzymać to OSP. A jeszcze o jednej rzeczy właśnie, jeszcze pani mówi, że oni służą, tak? Ale mówię, zapisy w dokumentach mówią co innego, więc ja nie wiem, jaka jest też taka procedura pilnowania tych OSP, tych stowarzyszeń, bo nie wiem, ja szczerze mówiąc, nie wiem, czym się różni Ochotnicza Straż Pożarna, te inne jednostki utworzone, a stowarzyszenie, tak? Czy to jest na tym samym poziomie, tak, organizacyjnym i podległym pod Komendę Powiatową Straży Pożarnej w naszym powiecie, tak? Czy to są równoważne jednostki organizacyjne, tak? Bo tak samo można utworzyć, ktoś mówił, nie wiem, Stowarzyszenie Komendy Powiatowej Policji w Świdniku, tak? I stowarzyszenie można nazwać, tak? W tym momencie, tak? I mogę, nie wiem, mogę kupić sobie mundury i mogę świadczyć, napisać, że będę chronić. Więc ja się zapytam, czy jest jakaś kontrola nad tym wszystkim, tak? Czy dlaczego też nie było jakie wymagane uzgodnienia, przynajmniej z władzą naszej gminy, że kolejne
kolejna taka jednostka powstanie, kolejne takie stowarzyszenie powstanie, bo to się wiąże z sytuacjami po prostu finansowymi, tak, obciążeniami dla budżetu gminy. Więc może takie pytanie zadaję retoryczne, może nie ma odpowiedzi To chyba na nie to. do końca może do mnie jest skierowane, ja Ale tylko ale jeszcze pani raz... też w tym uczestniczyła jakby, też miała Nie, wiedzę. ja tylko mam wiedzę, że tak powiem, no Świdnik jest mały, czy powiat jest mały, Ale tak? w tym spotkaniu, gdzie było utworzone, nie była pani obecna? Nie. To pani, mi się Nie. wydaje, że też tam było podawane pani nazwisko. Dlatego zadaję takie pytanie, więc, bo nie mam do kogo zadać pytania, tak? Nie chcę, że jeszcze raz powtórzę, nie chcę, żeby to było odebrane jako atak, tylko po prostu pytania są ludzie, a no, widzimy jeszcze teraz, że raz- są zbierane pieniądze na umundurowanie, czyli nie ma na podstawowe elementy, nie mają ci członkowie stowarzyszenia, a co mówiąc o tym, no o jakimś wozie bojowym, drabina była tak z darowizn jakiejś dla powiatu kupowana, więc wszyscy się borykamy z problemami finansowymi. Zamiast konsolidować i rozdzielać te zadania, no to się rozpraszamy, więc no takie Ja mam mogę tylko wątpliwości. jeszcze raz pod kątem takim operacyjnym, to ja żadnej jednostce, osobom, które tworzą, czyli są chętne, tak? I nie powiem, proszę się nie tworzyć, my nie chcemy więcej strażaków na terenie powiatu świdnickiego, bo ja się wypowiadam bardziej szerzej, tak, jeśli chodzi o teren powiatu świdnickiego i tutaj absolutnie nie wypowiem się w ten sposób, bo im więcej osób, które będą służyły bezpieczeństwu, tak, a teraz idą trochę trudniejsze czasy, jeśli chodzi o nawet zadania przypisywane ochotniczym strażom pożarnym, to dopiero, powiem Państwu, się zaczyna, a wiemy, że ochotnicy to z samej nazwy wskazuje, to są ochotnicy, tak, to są osoby, które ochotniczo realizują te zadania pomocowe, tak szeroko pojęte, w porównaniu z nami, którzy zajmujemy się tym tylko i wyłącznie zawodowo i mamy za to uposażenie i tak dalej, i tak dalej. Natomiast ochotnicy robią to i chwała im za to, że się zajmują w czasie wolnym, można powiedzieć, i bardzo dużo nam pomagają przy działaniach, bo w kilka osób to naprawdę, no ciężko jest cokolwiek wykonać, tak? I to tutaj mogę też, jak już mam głos, mówimy o ochotnikach, podziękować w szczególności właśnie tym, bo gmina Mełgiew jest najbliżej położona, tak? Jeśli chodzi o jednostki, o miasto Świdnik i bardzo często jednostki, pani wójt, wiem o tym, że są dysponowane, ale to też nie jest jakby, kiedyś rozmawiałyśmy o tym, tak? Czy zasadność do miasta Świdnik, no my mamy swoje jednostki, KSRG są dysponowane, więc korzystamy, jest porozumienie, ale dzięki temu można powiedzieć, że są bardzo dobrze wyszkoleni, tak, czyli można ich, że tak powiem, zostawić podczas samodzielnego działania i też sobie znakomicie poradzą, jeżeli my byśmy byli dysponowani jako zawodowi do innego miejsca w tym samym czasie. Tak? Nie ma. Bardzo proszę To do znaczy, mikrofonu, pani radna, proszę. A czy ma pani komendant wiedzę, ilu strażaków zawodowych jest członkami ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Mełgiew? Bo i w Czeszkowicach też są. Na tak? terenie gminy Mełgiew, z tego co mi wiadomo, ale to nie są informacje, tak uprzedzę, oficjalne, tylko po prostu wiemy, tak, mniej więcej, no to OSP Franciszków w tej chwili, nie wiem, jest chyba ich 7, natomiast w Trzeszkowicach, Minkowicach jest 1, 3 już, bo jest Trzeszkowice jeszcze, tak, to wiemy, ten Piotrek, 3 może. Tak, przelicza. Podpowiada mi, tak, tutaj, bo tak, więc jeśli chodzi o jednostki, to 1 Minkowice, Trzeszkowice, 2 Trzeszkowice i 7 OSP Franciszków. Tak to się przedstawia na chwilę obecną. Pani radna Kurowska jeszcze chciała zadać pytanie? Nie. Czy ktoś z państwa radnych, z sołtysów? Nie widzę więcej zgłaszających się. Bardzo pani komendant dziękujemy. Dziękuję. I zamykam punkt 8. Otwieram punkt 9. Raport o stanie gminy za rok 2025 wszyscy radni otrzymali w materiałach. Proszę panią Magdalenę Wójcik, wójta gminy Mełgiew, o omówienie przedmiotowego dokumentu.
Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni, Sołtysi i Szanowni Państwo goście. Oczywiście jestem przekonana, że wszyscy Państwo Radni zapoznali się z raportem. Ja zwrócę uwagę na najważniejsze punkty, ale też pozwolicie Państwo, że nie będę omawiać stanu mienia gminy, dlatego że będzie przedstawiane sprawozdanie, jak również budżetu, dlatego że Pani Skarbnik będzie przedstawiała sprawozdanie z wykonania budżetu. Te rzeczy pominę, żeby po prostu tego nie powielać, jak również dotyczące Centrum Kultury, bo też sprawozdanie będzie przedstawiane, jak i gminnej biblioteki. Zacznę oczywiście od, może powinnam od powierzchni, nie zmieniła się, tyle samo mamy, nie doszło nam Nic nie przybyło? poszerzenia administracyjnego, chociaż patrząc na obecną legislację, to bardzo trzeba pilnować swoich granic, bo miasta chcą pozyskiwać nowe tereny, natomiast my tu skrzętnie będziemy pilnować, żeby jednak ten teren nasz pozostał cały czas w tych samych granicach. Tak. Ewentualnie wiecie Państwo o tym, że w latach ubiegłych były wnioski mieszkańców, przychodzili z zapytaniami, czy nie mogliby swojego terenu przepisać do gminy Mełgiew z sąsiednich gmin. Oczywiście nie mogłabym odmówić, ale to pamiętajmy o tym, że i powiększenie terenu to również no, pewne obciążenia. Ale zostajemy przy tym samym i myślę, że tak zostanie. Jeżeli chodzi, proszę Państwa, o demografię, oczywiście na przestrzeni ostatnich lat na terenie gminy obserwujemy wzrost ilości osób zameldowanych. Na dzień 31 grudnia 2025 roku zameldowanych na stałe było 10 226 osób. Porównując do 2024 roku to było 10 144, gdzie różnica to jest 82 osoby, ale w tym raczej i do tego jeszcze powinniśmy doliczyć osoby zameldowane na pobyt czasowy. Tutaj mamy spadek w stosunku do roku 2024, ponieważ na koniec 2025 roku mieliśmy 58 czasowo zameldowanych, a w 2024 roku były to 82 osoby. W ogólnym bilansie wychodzi 50 osób więcej. Szanowni Państwo, jest oczywiście w raporcie przedstawiona tabela, jak kształtuje się wykaz ludności w poszczególnych miejscowościach naszej gminy. Ja bym tylko chciała podkreślić, że Nowy Krępiec jest na podium, 35 osób było więcej zameldowanych. Kolejną miejscowością to Krępiec 25, kolejną Franciszków 20 i to pamiętajmy, to są trzy największe, raczej jedne z największych miejscowości na terenie naszej gminy, ale chciałabym też zaznaczyć, że 12 osób zostało zameldowanych w Jackowie i 12 osób w Minkowicach, czyli są miejscowości, które gonią te statystyki. I oczywiście są też spadki. Są najwięcej osób, których nam ubyło, to jest miejscowość Mełgiew, czyli sołectwo Mełgiew I i Mełgiew II. Oczywiście pamiętajmy o tym, że to są przyczyny takie, że ktoś się wymeldowuje, bo się wyprowadza, albo przenosi się w inne miejsce, ale również i zgony. Przyrost naturalny. No, niestety, proszę Państwa, chociaż niewiele nam brakuje, ale brakuje, żeby ten przyrost chociaż się bilansował. W 2025 roku urodzeń mieliśmy 73, a zgonów 87. Natomiast jest to lepsza sytuacja niż w roku poprzedzającym, bo w 2024 mieliśmy urodzeń tylko 65, a zgonów aż 109. Ale przypomnę, 23 rok. Prawie przyrost się bilansował, bo mieliśmy urodzenia 84, a zgony 86. To jeszcze tak
tylko ten, wspomnę 23 rok, sytuacja najgorsza była w 24, w 25 jest lepiej. Mam nadzieję, że 26 rok jeszcze trochę czasu jest, przyniesie nam też takie efekty, z których będziemy zadowoleni. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o organy, wiecie o tym, że jest niezmiennie do poprzedniego roku, czyli i organ wykonawczy, jak i organ. Chociaż mieliśmy jedną zmianę, proszę Państwa, bo w związku ze śmiercią naszej pani radnej Krystyny Szewczyk został wybrany na radnego pan Roman Zalewski. Jeżeli chodzi o uchwały, przez organ wykonawczy zostały przygotowane 74 uchwały i te uchwały zostały przyjęte przez Radę Gmin. Kolejnym punktem, na którym chciałabym się skupić, to oczywiście planowanie przestrzenne. W roku ubiegłym wydaliśmy 371 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu i rewitalizacji. Zaświadczenia te służą często do zawierania aktów notarialnych, czyli sprzedaży poszczególnych działek, i ten zakres jest najczęściej wydawany do tych celów. Wydaliśmy 9 zaświadczeń o zmianie przeznaczenia budynku, wydaliśmy 274 wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Oczywiście te wypisy świadczą o zamierzeniach budowlanych. Wydaliśmy 60 prawomocnych decyzji o podziale nieruchomości. W roku 2024 było ich 73. Zauważyliśmy niewielki spadek. Również też w wypisach akurat mieliśmy wzrost, bo w 2024 roku wydaliśmy 247 wypisów, a przypomnę tylko, co przed chwilą powiedziałam, że w 2025 274. Prowadziliśmy 10 postępowań w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej. Zakończyliśmy pracę nad miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Mełgiew. To jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Mełgiew, etap pierwszy, zatwierdzony uchwałą Rady Gminy Mełgiew z dnia 30 grudnia 2025 roku. Został on już opublikowany w styczniu 2026. Jak również zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mełgiew w miejscowości Jacków, zatwierdzona uchwałą z dnia 30 grudnia 2025 roku i również opublikowane już w styczniu 2026 roku. Prowadziliśmy również w 2025 roku procedurę zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mełgiew dla miejscowości Janówek, Janowice, Józefów, Krzesimów Południowy, Lubieniec, Piotrówek, Trzyszkowice, Żurawniki, Trzeciaków, Dominów, Mełgiew, Podzamcze. Prowadziliśmy procedurę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mełgiew etapu drugiego i prowadziliśmy procedurę zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mełgiew w rejonie Lasu Krępieckiego i prowadziliśmy procedurę sporządzenia projektu planu ogólnego gminy Mełgiew. I tak jak wiecie Państwo, już plan ten duży jest po uchwaleniu. Czekamy na decyzję ministra w sprawie zmiany Mełgiew etap drugi i pracujemy nad Lasem Krępieckim i planem ogólnym. Kolejnym tematem, który chcę Państwu przedstawić z zakresu naszego raportu, to jest w zakresie infrastruktury drogowej, tak jak Państwo słyszycie, ale będzie to szczegółowo omówione w sprawozdaniu z mienia komunalnego, pozyskujemy grunty pod drogi publiczne, zwłaszcza w zakresie wykonania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Z zakresu ochrony środowiska zajmowaliśmy się zezwoleniami na usuwanie drzew i krzewów, gdzie wydaliśmy 153
zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu, 9 sztuk wydanych decyzji w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzewa z terenu działek będących własnością gminy Mełgiew, natomiast znajdujących się nie będących własnością gminy Mełgiew, natomiast znajdujących się na terenie gminy Mełgiew, 22 decyzje w sprawie udzielenia zezwolenia na usunięcie drzew z terenu działek stanowiących własność gminy Mełgiew i 3 wydane zaświadczenia umożliwiające legalną sprzedaż drzewek z plantacji na targowiskach. Również procedowaliśmy nakazy usunięcia odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania. Wystosowaliśmy pisma do posiadaczy nieruchomości na terenie gminy Mełgiew z prośbą o uprzątnięcie i prowadzenie postępowań w trybie artykułu 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach. Zezwolenia na prowadzenie, uzyskiwanie, unieszkodliwianie, zbieranie i transport odpadów. Ze składanych kwartalnych sprawozdań wynika, że w 2025 roku odebrano łącznie 50 083,39 m3 ścieków bytowych, 4181,16 m3 ścieków przemysłowych pochodzących z terenu gminy Mełgiew. Ustalenie wpływu realizacji inwestycji na środowisko. Taki temat też jest prowadzony w zakresie naszej ochrony środowiska. Wydaliśmy 2 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach bez przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko i wydaliśmy 6 opinii dla przedsięwzięć nie wymagających przeprowadzania postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. Również procedujemy zgłaszanie instalacji wodnych, których instalacja nie wymaga pozwolenia w zakresie ewidencji biologicznych oczyszczalni ścieków. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska przyjmowanie zgłoszeń eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków o przepustowości nie przekraczającej 5 m3 na dobę w ramach zwykłego korzystania z wód i wydaliśmy 33 zaświadczenia o braku wniesienia sprzeciwu odnośnie zgłoszenia eksploatacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Rejestr działalności regulowanej dla podmiotów świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Mełgiew. Wydaliśmy 1 decyzję o wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców i wydaliśmy 1 zaświadczenie o wpisie do rejestru przedsiębiorców posiadających zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Mełgiew. Ponadto prowadziliśmy sprawy związane z naruszaniem stanu wody na gruncie oraz działania w zakresie ochrony zwierząt gospodarskich i m.in. zapewnienie świadczenia usług weterynaryjnych na terenie gminy Mełgiew w 2025 roku poprzez sterylizację i kastrację zwierząt domowych i wolno żyjących kotów, udzielanie pierwszej pomocy zwierzętom poszkodowanym, zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, zapewnienie świadczenia usługi dotyczących odbioru, transportu i utylizacji zwłok padłych zwierząt z terenu gminy Mełgiew w 2025 roku na łączną kwotę 30 395 zł i 50 groszy. W ramach programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mełgiew w roku 2025 poddano zabiegowi sterylizacji i kastracji 55 zwierząt na łączną kwotę 7 702 zł i 50 groszy, 124 zwierząt na łączną kwotę 31 910 zł. Zapewniliśmy świadczenie usług odławiania bezdomnych psów z terenu gminy Mełgiew oraz umieszczanie i sprawowanie nad nimi opieki w schronisku. W 2025 roku oddano 10 psów. Kwota wydatkowana na ten cel to 33 000 zł. W 2024 roku 22 900 zł. Współpraca oczywiście z powiatowym lekarzem weterynarii w Świdniku, współpraca z karmicielami kotów, zakup karmy dla kotów wolnożyjących oraz jej wydawanie zgodnie z przyznaną ilością. Proszę Państwa, również w 2025 roku pracowaliśmy w zakresie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Mełgiew. Na terenie naszej gminy występują wyroby zawierające azbest w postaci pokryć dachowych na budynkach mieszkalnych, inwentarskich i gospodarczych. Są to płyty azbestowo-cementowe zwane eternitem i prowadzimy oczywiście bazę azbestową. Proszę Państwa,
Oczywiście prowadzimy program, gdzie ten azbest jest utylizowany i ze względu organizacyjnych, finansowych podzieliliśmy ten okres na 3 podokresy. I jakie mamy wymagania w tych okresach? W pierwszym okresie, który był już, czyli 11-12, usunięcie 10% odpadów azbestu, lata 13-22 50% odpadów azbestu i lata 23-32 40% usunięcia odpadów z azbestu. I w związku z drugim naborem wniosku o dofinansowanie wymiany pokryć dachowych zawierających azbest w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększenia Odporności, który rozpoczął się w 2025 roku, mieszkańcy gminy Mełgiew mogli starać się o wsparcie na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych. Akcja przeznaczona była dla osób fizycznych podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników lub będących beneficjentami płatności bezpośrednich. W 2025 roku gmina Mełgiew otrzymała 12 zgłoszeń odpadów właśnie z tego zakresu. A poza wymienionymi powyżej odebrano azbest ze 107 gospodarstw w ilości 18 917,63 m2. Łącznie w 2025 roku odebraliśmy azbest ze 119 gospodarstw w ilości 22 104,63 m2. Proszę Państwa, również prowadzimy gminny punkt doradczo-konsultacyjny programu Czyste Powietrze. W 2025 roku za pośrednictwem tego punktu przeprowadzono 2 spotkania informacyjne, udzielono 356 konsultacji, w tym również telefonicznie o programie i korzyściach płynących z wzięcia udziału w programie. Dystrybuowano materiały informacyjne dotyczące zasad programu Czyste Powietrze. I proszę Państwa, na koniec 2025 roku liczba złożonych wniosków o dofinansowanie z tego programu to 377, liczba zawartych umów o dofinansowanie 321, więc zobaczcie, duży jest ten efekt pracy, a liczba zrealizowanych przedsięwzięć 198, kwota wypłaconej dotacji 6 milionów 778 131 zł i 93 grosze. Tak nasi mieszkańcy skorzystali z programu Czyste Powietrze. Jeżeli chodzi o rok poprzedni, bo myślę, że to też będzie Państwa interesowało, to liczba zrealizowanych przedsięwzięć wynosiła 155 na 356 złożonych wniosków, ale też liczba zawartych umów to była tylko 270, więc 356 złożonych wniosków, 270 zawartych umów, 155 zrealizowanych przedsięwzięć i kwota dofinansowania dotacji, jaka była wypłacona, to 4 982 zł i 309 zł. To jest tak porównanie roku 25 i 24. Pamiętajmy też, że przy programie Czyste Powietrze również swoją cegiełkę do tej pracy dokłada Ośrodek Pomocy Społecznej i nasza jednostka wydała 59 zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa, gdzie to zaświadczenie jest niezbędnym elementem do złożenia wniosku w programie Czyste Powietrze. Proszę Państwa, z zakresu rolnictwa, jak co roku pracowaliśmy w zakresie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Również realizowaliśmy szacowanie strat w wyniku przymrozków wiosennych. I wystąpiły takie przymrozki w miejscowościach Minkowice, Trzeciaków, Krępiec. Największe szkody zostały wyrządzone w plantacjach, uprawach jabłoni, porzeczki czarnej, czerwonej, orzecha laskowego, rzepaku ozimego oraz soi. Wpłynęło do nas 5 wniosków w 2025 roku, natomiast porównywalnie w 2024 roku było ich 10. Również wystąpił u nas problem dotyczący wystąpienia niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w postaci gradu i również szacowaliśmy straty. Wpłynął 1 wniosek w celu oszacowania.
Współpracujemy z kołami łowieckimi podlegającymi pod Zarząd Okręgowy Lublin. Jest to koło łowieckie Hubertus, jest to koło łowieckie Knieja, Łoś, Wiarus. Współpracujemy z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Łowiectwa, jak również współpracujemy z Nadleśnictwem. Ja przeproszę na chwilkę, bo muszę podpisać dokument. Proszę Państwa, z zakresu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2025 roku na terenie gminy Mełgiew funkcjonowało 19 punktów sprzedaży. Taka sama ilość była i w 2024 roku, które posiadały zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Liczba punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży lokale gastronomiczne to jest 1 punkt, zezwolenie uprawniające do sprzedaży napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwo. Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży sklepy 55 zezwoleń, w 2024 roku było ich 56. Liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 1 zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholowych oraz piwo. Wydano 1 zezwolenie cateringowe na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu udzielone przedsiębiorcy, którego działalność polega na dostarczaniu żywności na imprezy zamknięte organizowane w czasie i w miejscu wyznaczonym przez klienta w oparciu o zawartą z nim umowę. Na podstawie złożonych oświadczeń przez przedsiębiorców prowadzących sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Mełgiew wartość alkoholu sprzedanego w 2025 roku przedstawia się następująco. Do 4,5% w 2025 roku sprzedaż wynosiła na kwotę 3 527 507 zł 94 grosze. W 2024 roku była to niższa sprzedaż na kwotę 3 356 196 zł 86 groszy. Powyżej 4,5 do 18 w roku 2025 472 472 zł 89 groszy. Natomiast w 2024 roku była to kwota wyższa, niższa 458 018 zł i 38 groszy i alkohol powyżej 18% w roku 2025 to jest kwota 2 502 618 zł 52 grosze, a w 2024 2 361 318 zł 92 grosze. Podejrzewam mnie, że nie wynika to z ilości, tylko z podwyżek cen alkoholi. Z zakresu działalności gospodarczej w roku 2025 wpisów do Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej zostało dokonanych 8, wpisy o zmianę 51, wpisy o zawieszenie wykonywania działalności gospodarczej 21, wpisy o wznowienie wykonywania działalności gospodarczej 13 i wpisy o wykreślenie 12. Jeżeli chodzi o wykreślenia w roku 2024 były 22, więc mniej tych wykreśleń było w 2025 roku, a jeżeli chodzi o wpisy, to wpisów w 2024 roku było 15, natomiast to, co na początku powiedziałam, w 2025 8. Szczegółowe informacje na temat PKD, które najczęściej występują, są oczywiście w raporcie. Prowadzimy też, proszę Państwa, punkt potwierdzający profil zaufany od już 2022 roku, a w roku 2025 przez punkt potwierdzający w Urzędzie Gminy Mełgiew swój profil zaufany potwierdziło 85 osób. 1 osoba przedłużyła jego ważność. W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi liczba mieszkańców w roku 2025 na podstawie danych pochodzących ze złożonych deklaracji dotyczącej gospodarki odpadami komunalnymi wynosiła 9847 osób. W 2024 9694, więc widzimy tutaj i pracę oczywiście
naszą, jeżeli chodzi o weryfikację deklaracji, ale również o ten przybytek mieszkańców. Chociaż tak jak wspomniałam, jeżeli chodzi o meldunki na stałe, no to różnicę posiadamy, chociaż my tą różnicą możemy się pochwalić, jeżeli chodzi o ten stan, bo osób zameldowanych na pobyt czasowy i na stałe mamy 10 284, a w deklaracjach mamy 9847. Jest to naprawdę taka różnica, która nie jest, znaczy powiem tak, w innych gminach te różnice są o wiele większe, natomiast to nie znaczy, że nie będziemy pracować nad tym, żeby sprawdzać deklaracje i uczciwość naszych mieszkańców. Od 1 stycznia 2025 roku, zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, wszedł w życie obowiązek selektywnego zbierania odpadów typu tekstylia, czyli nam się jedna grupa odpadów została dołożona i oczywiście mamy obowiązek selektywnego zbierania tekstyliów. Jest to zadanie gminy i realizujemy je w ramach punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli w Przoku w Mełgwi. Od 1 października 2025 roku również obowiązuje w Polsce system kaucyjny. Jest to mechanizm promujący recykling i ponowne wykorzystanie opakowań. Przy zakupie napojów w opakowaniu z logotypem pobierana jest kaucja, a potem ta kaucja jest doliczana do ceny napojów dopiero przy kasie. W dniu 25 czerwca 2024 roku w rezultacie dokonania przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego została zawarta umowa z firmą Remont Świdnik Spółka z o.o. Łączne wynagrodzenie umowne brutto wykonawcy na całe zamówienie wynosiło 3 090 679 zł i 41 groszy. A w dniu 28 maja 2025 roku w rezultacie dokonania przez zamawiającego wyboru oferty wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie oczywiście przepisów prawa zamówień publicznych została zawarta umowa z firmą Remont i Spółka z o.o. I ta umowa obowiązuje od 1 lipca 2025 roku do dzisiaj, do 30 czerwca 2026 roku i kwota, jaka została ustalona, to 3 258 117 zł 56 groszy. Kolejnym punktem, który chciałabym omówić, to nasza szeroko rozumiana oświata. Mamy tyle samo szkół, które działają na terenie naszej gminy. Ja chcę tylko podkreślić, że została dokonana zmiana modelu finansowania wychowania przedszkolnego od 2025 roku. Do 31 grudnia 2024 roku dotacja przedszkolna wypłacana w 2024 roku to 3 517 148 zł i 46 groszy. Czyli nasze przedszkola niepubliczne i oddziały przedszkolne w szkołach i w innych gminach, z czego kwota 722 323 zł to kwota dotacji przedszkolnej, którą gmina otrzymywała z budżetu państwa, a 1 224 468 zł i 28 groszy to subwencja oświatowa. Z czego kwota 340 758 zł to kwota dotacji przedszkolnej, którą gmina otrzymała z budżetu państwa, a 798 443 zł 82 grosze to subwencja oświatowa. Zgodnie z ustawą od 1 stycznia 2025 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego uległ zmianie system finansowania zadań oświatowych i dotychczasowa dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego została zniesiona. Środki na utrzymanie przedszkoli nie zostały jednak wycofane, lecz włączone do nowej struktury finansowania samorządów. Obecnie finansowanie dzieci w wieku od 2 do 5 lat odbywa się w ramach potrzeb oświatowych, które są pokrywane z nowej rezerwy subwencji ogólnej oraz zwiększonych udziałów gminy w dochodach z podatku PIT i CIT.
Naukę w roku szkolnym 24-25 w szkołach rozpoczęło 761 uczniów, w tym 175 to wychowankowie w oddziałach przedszkolnych. W porównaniu do poprzedniego roku szkolnego mieliśmy 716 uczniów, a w tym 176 to wychowankowie oddziałów przedszkolnych. Natomiast w roku szkolnym 2025-2026 naukę w szkołach rozpoczęło 784 uczniów, w tym 168 to wychowankowie w oddziałach przedszkolnych. W szkołach odbywała się nauka języka obcego, języka niemieckiego, angielskiego i dodatkowego języka obcego hiszpańskiego. Uczniowie klas 1-3 wszystkich szkół uczestniczyli w nauce pływania na basenie przy szkole podstawowej w Mełgwi, oczywiście realizowane w ramach godzin organu. Do jednej klasy oddziału w roku szkolnym uczęszczało średnio. Jeżeli chodzi o szkołę podstawową imienia Józefa Piłsudskiego, tylko tutaj będą to średnie dane. W roku 25-26 18 uczniów, w poprzednim roku szkolnym 20,91. W szkole podstawowej imienia Jana Brzechwy w Jackowie jest mała zmiana, bo w 25 roku 12,38, a w 24 12,3. W szkole podstawowej imienia Marii Wójcik w Krępcu w 25 roku odnotowujemy spadek. Mamy uczniów 16,56, a w poprzednim roku szkolnym 18,10. Szkoła podstawowa imienia Marii Konopińskiej w Dominowie mamy 9,75 ucznia, a w roku szkolnym poprzedzającym było to 11 uczniów. Jeżeli chodzi o szkołę podstawową imienia Jaworzniaków w Krzesimowie, rok szkolny 25-26 11,63, poprzedni rok szkolny 11,80. Od 1 września w roku szkolnym 24-25 w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych w szkołach ogółem zatrudnionych jest 152 nauczycieli, co stanowi 123,26 etatu przeliczeniowego, z czego 30,89 etatu to nauczyciele pracujący w niepełnym wymiarze czasu pracy, czyli niepełnozatrudnieni. 92,37 etatu to nauczyciele pracujący w pełnym wymiarze czasu pracy, pełnozatrudnieni. Pracowników administracji i obsługi w szkołach jest zatrudnionych 28 osób, co stanowi 20,32 etatu. Od 1 września w roku szkolnym 25-26 w szkołach podstawowych i oddziałach przedszkolnych w szkołach ogółem zatrudnionych jest 152 nauczycieli, czyli tak samo jak w roku poprzednim, co stanowi 118,14 etatu przeliczeniowego, z czego 28,3 etatu to nauczyciele pracujący w niepełnym wymiarze czasu pracy, czyli też odnotowaliśmy spadek i to dobrze, czyli niepełnozatrudnieni, i 89,84 etatu to nauczyciele pracujący w pełnym wymiarze czasu pracy, pełnozatrudnieni. Pracowników administracji i obsługi w szkołach jest zatrudnionych 28 osób, co stanowi 20,65 etatu. Ja chciałam jeszcze tylko Państwu tak napomknąć przy okazji szkół. Ostatnio właśnie na zgromadzeniu walnym mieliśmy okazję wysłuchać jednej z firm, która prowadzi różne systemy oświatowe i przeprowadzili analizę na podstawie naszej gminy. Statystycznie w przeciągu 5 lat najprawdopodobniej odnotujemy spadek 150 uczniów na terenie całej gminy. Oczywiście jest to statystyka. My mamy nadzieję, że ta statystyka się troszeczkę pomyli z tego względu, że faktycznie nam przybywa mieszkańców, ale co też jest ważne, żeby ci nowi mieszkańcy również korzystali z naszej infrastruktury oświatowej, bo często tak jest, niestety właśnie Nowy Krępiec, że mieszkańcy przeprowadzają się, ale dzieci pozostają w szkołach tam, gdzie do tej pory uczęszczali, tak? Natomiast wiecie o tym, że zaplecze mamy przygotowane bardzo dobrze, jeżeli chodzi o szkołę Krępiec i o szkołę Jacków, szkoła Mełgiew, szkoła Dominów. Jesteśmy przygotowani, abyśmy tylko mieli dzieci. Oczywiście wiemy o tym, że są i spadki, i wzrosty, bo to zależy, czy były wyże demograficzne, czy niże, ale taka perspektywa przed nami. Teraz może troszkę o pieniążkach. Na utrzymanie szkół
I teraz podam najpierw 24 rok, żebyście Państwo mieli się do czego odnieść. Przeznaczyliśmy kwotę 18 085 819 zł i 16 groszy przekazane z budżetu państwa. A na utrzymanie szkół w 2025 roku przeznaczono kwotę 21 164 277 zł i 36 groszy, z czego kwota 14 730 030 zł to kwota potrzeb oświatowych przekazanych z budżetu państwa. Czyli taka, my to nazywamy metryczka potrzeb oświatowych. Czyli zobaczcie Państwo, jaką mamy różnicę. W 2025 roku przyznałam stypendia motywacyjne za wyniki w nauce dla 85 uczniów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest gmina Mełgiew, na łączną kwotę 80 250 zł. W poprzednim roku, czyli 2024, było to 59 uczniów na kwotę 63 000 zł. W 2025 roku zawnioskowano do wojewody lubelskiego o udzielenie wsparcia finansowego i otrzymano dotację na zakup podręczników, materiałów ćwiczeniowych i edukacyjnych do użytku w roku szkolnym 2025-26. Na ten cel pozyskano i rozliczono 61 863 zł 12 groszy. W gminie funkcjonuje dowożenie dzieci do szkół na terenie gminy, a także do szkół i placówek na terenie Świdnika, które organizuje Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne. Zadaniem gminy jest również zapewnienie dowożenia uczniów niepełnosprawnych uczęszczających do placówek oświatowych poza teren gminy, które organizuje Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne. I stąd ten Świdnik, bo do placówek dowozimy najbliższych, czyli do Świdnika. Do szkół na terenie Świdnika w roku szkolnym 2025-26 dowożonych jest 2 uczniów. Koszt realizacji zadania w 2025 roku wyniósł 57 073 zł i 12 groszy. Zgodnie z artykułem 39 Prawo oświatowe obowiązkiem gminy jest zapewnienie uczniom niepełnosprawnym, których kształcenie i wychowanie odbywa się na podstawie artykułu 127 bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej. Przez najbliższą szkołę rozumie się szkołę pozwalającą jak najpełniej realizować zalecenie zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, a zatem najpełniej dostosowaną do zdolności i możliwości psychofizycznych dziecka. W roku szkolnym 25-26 gmina podpisywała umowy z 15 rodzicami na zwrot kosztów dowożenia dzieci niepełnosprawnych. Koszt dowożenia w 2025 roku to łączna kwota 88 702 zł i 49 groszy. Poza zwrotem kosztów rodziców za dowożenie do szkoły gmina ma również podpisane porozumienie z SSW w Kozicach na dowożenie 1 ucznia z terenu gminy uczęszczającego do szkoły przy SOZSW w Kozicach Dolnych. Kwota w 2025 roku to 3655 zł i 8 groszy. W 2025 roku kontynuowaliśmy program Owoce w szkole i Mleko w szkole, zapewniający dzieciom klas 1-3 owoce oraz mleko celem ukształtowania wśród dzieci trwałego nawyku spożywania zdrowej żywności. Od roku szkolnego 17-18 obydwie inicjatywy objął wspólny program dla szkół obejmujący uczniów klasy 1-5, w ramach których dzieci utrzymują warzywa, owoce i produkty mleczne kilka razy w tygodniu. Współdziałanie z różnymi jednostkami organizacyjnymi zajmującymi się promocją zdrowia i edukacją zdrowotną. Przeprowadzanie bezpłatnych badań mammograficznych dla kobiet z terenu gminy Mełgiew. Zrealizowano 5 razy Mambobus, 3 razy badanie wzroku Optobus, działania informacyjne, współpraca z Klubem Honorowych Dawców Krwi PCK przy PZL Świdnik SA, współpraca z Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie. Opieka nad dziećmi do lat 3. Gminny żłobek 10 skarpetek w Mełgi funkcjonuje na podstawie uchwały Rady Gminy z dnia 28 października. W ubiegłym roku funkcjonował w zakresie maksymalnym, czyli mieliśmy 18 dzieci w naszym żłobku i w 2025 roku koszt utrzymania żłobka to 561 939 zł i 30 groszy.
Inwestycje realizowane przez gminę Mełgiew w 2025 roku. Szanowni Państwo, zrealizowaliśmy rozbudowę budynku Szkoły Podstawowej imienia Marii Wójcik w Kremcu poprzez utworzenie nowego skrzydła sportowo-dydaktycznego. Wartość inwestycji to 7 980 193 zł i 3 grosze. Dofinansowanie 6 392 zł 81 groszy rządowego programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Okres realizacji to był od 22 lipca 2024 do 12 listopada 2025 roku. Realizowaliśmy również budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej imienia Józefa Piłsudskiego w Mełgwi. Wartość inwestycji to 64 759 zł i 50 groszy. Dofinansowanie w całości z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego 2021-2027. Jest to projekt Równe Szanse. W ramach inwestycji przy Szkole Podstawowej w Mełgwi powstał nowy plac zabaw wyposażony w zestaw zabawowy, pomost z belką, huśtawkę, ważkę oraz zamykaną piaskownicę z zadaszeniem. Okres realizacji od 10 marca 2025 roku do 1 sierpnia 2025 roku. Ponadto wykonaliśmy również budowę placu zabaw przy Szkole Podstawowej imienia Jaworzniaków w Krzesimowie. Wartość inwestycji 79 571 zł i oczywiście całość pozyskana z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego w zakresie realizacji projektu Równe Szanse. W ramach inwestycji istniejący przy szkole plac zabaw zyskał nowe urządzenia, to jest zestaw zabawowy, namiot, huśtawka, bocianie gniazdo, piramida oraz huśtawki metalowe. Okres realizacji od 10 marca do 1 sierpnia 2025 roku. Również wykonaliśmy plac zabaw przy Szkole Podstawowej imienia Jana Brzechwy w Jackowie. Wartość inwestycji 63 667 zł i 43 grosze. 100% finansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach realizacji projektu Równe Szanse. W ramach tej inwestycji przy Szkole Podstawowej w Jackowie powstał nowy plac zabaw wyposażony w zestaw zabawowy, huśtawkę, ważkę podwójną, piaskownicę oraz domek letniskowy. Wykonywana inwestycja była od 10 marca do 1 sierpnia 2025 roku. Zrealizowaliśmy również w ramach tego samego projektu budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych, wymiana drzwi wejściowych oraz przebudowa schodów i podestów budynku Szkoły Podstawowej w miejscowości Krzesimów. Wartość inwestycji 54 810 zł. Również wykonaliśmy pochylnię dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej imienia Marii Konopnickiej w Dominowie. Wartość inwestycji 65 382 zł 62 grosze i również było to wykonywane w ramach 100% dotacji z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu Równe Szanse. Wykonywaliśmy również przebudowę budynku Szkoły Podstawowej imienia Józefa Piłsudskiego w Mełgwi poprzez zmianę pokrycia dachowego na budynki hali sportowej oraz wraz z wykonaniem wentylacji mechanicznej. Wartość inwestycji 637 515 zł i 59 groszy. Dofinansowanie 450 000 zł z programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Wykonaliśmy również wymianę poszycia dachu na budynku gminnym pełniącym funkcję magazynu ochrony ludności i obrony cywilnej w Mełgwi przy Partyzanckiej 42. Dofinansowanie z programu ochrony ludności i obrony cywilnej. Wartość zadania 157 440 zł i dofinansowanie było 100%. Wykonaliśmy przebudowę i doposażenie istniejącego przynależącego do żłobka placu zabaw. Wartość inwestycji 110 904 zł i 18 groszy. Dofinansowanie 82 500 zł z Funduszu Pracy Aktywne Place Zabaw. Wykonaliśmy modernizację boiska wielofunkcyjnego Orlik w Mełgwi. Wartość inwestycji 260 610 zł. Dofinansowanie 123 300 zł z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej współfinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach programu modernizacji kompleksów sportowych Orlik 2023.
Wykonaliśmy również rozbudowę drogi gminnej nr 105541L w miejscowości Mełgiew, ulica Ogrodowa, etap pierwszy. Wartość inwestycji 742 402 zł 75 groszy. Dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 417 222 zł 92 grosze. Wykonaliśmy 230 metrów ulicy w pełnej infrastrukturze, czyli były tam przebudowy dotyczące istniejących sieci. Wykonaliśmy rozbudowę drogi gminnej nr 105533L i 105534L wraz z budową oświetlenia drogowego w miejscowości Minkowice. Wartość inwestycji 1 273 233 zł 54 grosze. Dofinansowanie uzyskaliśmy w wysokości 832 628 zł i 67 groszy z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Również realizowaliśmy dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznej przy budynku OSP Krępiec. Wartość inwestycji 113 204 zł i 60 groszy. Dofinansowanie 84 650 zł z Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych. W ramach oczywiście współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Również realizowaliśmy taką inwestycję przy Ochotniczej Straży Pożarnej w Minkowicach. Wartość inwestycji 79 846 zł 74 grosze. Dofinansowanie 60 350 zł i moc tej instalacji to 22,55 kW. Jeżeli chodzi o Krępiec, identyczna instalacja, natomiast jest różnica w kwocie z tego względu, że w Krępcu była wykonana na innym stelażu, gdyż można parkować się pod tą instalacją, tak? Wykonaliśmy również termomodernizację remizy OSP w Trzyszkowicach. Wartość inwestycji to 817 348 zł 44 grosze. Dofinansowanie 255 000 zł z Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wykonaliśmy kompleksową modernizację wnętrza poprzez wykonanie izolacji termicznej dachu i stropodachu, docieplenie posadzki, modernizacja instalacji centralnego ogrzewania, modernizacja oświetlenia w pomieszczeniach, wymiana drzwi i jednej bramy garażowej, oczywiście żeby uzyskać odpowiedni efekt energetyczny. Wykonaliśmy termomodernizację remizy OSP w Janowicach. Wartość inwestycji to 247 170 zł i 43 grosze. Dofinansowanie 100 000 zł, również z Ogólnopolskiego Programu Finansowania Służb Ratowniczych, współfinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W ramach tej realizacji wykonaliśmy termomodernizację poprzez docieplenie ścian zewnętrznych oraz części stropu, wymianę drzwi i bramy garażowej. I tutaj ten efekt jest bardzo zauważalny, bo jest to zewnętrzny wizerunek. Również realizowaliśmy, nie wiem jak to nazwać, ale można powiedzieć, że dysponowaliśmy pieniędzy, przekazywaliśmy dotacje dla parafii rzymskokatolickiej w celu wykonania wymiany posadzki oraz wykonanie części instalacyjnej ogrzewania w kościele parafialnym pod wezwaniem świętego Wita w Mełgwi. Ta dotacja była w ramach funduszu Polski Ład, ale ona była delegowana przez nas, przez Urząd Gminy, czyli my wnioskowaliśmy do Banku Gospodarstwa Krajowego o dotację i przekazywaliśmy ją parafii. Oczywiście współpracowaliśmy w zakresie i takiej pomocy przy wyłonieniu wykonawcy, żeby po prostu nasz ksiądz proboszcz miał wsparcie, ale również i przy samej już realizacji, aby ta inwestycja była wykonana zgodnie z zamierzeniem. Proszę Państwa, także realizowaliśmy, a może jeszcze środki, wartość projektu 1 700 000,
Dofinansowanie 1 660 900 zł. Także ta inwestycja już jest zakończona, ale jeszcze w 2025 nie była. Również, proszę Państwa, rozpoczęliśmy renowację budynku Centrum Kultury Gminy Mełgiew w Podzamczu wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia. Jest ono współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Wartość projektu to 4 299 955 zł i 96 groszy. Wnioskowane dofinansowanie to 3 208 747 zł 16 groszy. Zakres projektu to wymiana dachów wraz z więźbą dachową oraz okien i drzwi oraz zakup wyposażenia na potrzeby Centrum Kultury, sprzęt nagłośnieniowy, oświetleniowy, plenerowy i sceniczny. I tak jak wiecie Państwo, w 2025 roku było rozpoczęcie realizacji i prace jeszcze trwają. W 26. Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie gminy Mełgiew w ramach programu Fundusze Europejskie dla Lubelskiego. Zakres projektu przebudowa skweru w centrum miejscowości Mełgiew wraz z wykonaniem fontanny w formie posadzkowej i wyposażonej w reflektory, oświetlenia, monitoringu i elementów małej architektury oraz nasadzenia zieleni, budowa parku, skweru Młynarza, budowa ścieżki pieszo-rekreacyjnej wzdłuż rzeki Stawek Stoki wraz z oświetleniem, utworzenie tężni solankowej nad rzeką Stawek Stoki, budowa mola turystycznego na stawie w Mełgwi, renowacja śmigłowca na stawie w Mełgwi, całkowita wartość projektu 5 19 735 zł 62 grosze, w tym dofinansowanie 4 266 775 zł i 27 groszy. Dofinansowanie przyznane w 2025 roku. Część prac była zrealizowana w ubiegłym roku, czyli fontanna, skwer Młynarza i rozpoczęły się prace nad budową tężni, natomiast zakończenie prac w tych elementach będzie już w roku 2026. Również, proszę Państwa, w 2025 roku wnioskowaliśmy o pieniądze na modernizację ujęć wody na terenie gminy Mełgiew. W ubiegłym roku została podpisana umowa dotacyjna, ogłosiliśmy przetarg, ale całość prac jest wykonywana w tym roku. Całkowita wartość projektu to 10 641 873 zł i 50 groszy, w tym dofinansowanie 8 590 799 zł i 97 groszy. Również realizowaliśmy projekt Szkoły skrojone na miarę, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. Wartość projektu 2 135 383 zł 79 groszy. Wnioskowane finansowanie 1 909 783 zł 79 groszy. I ten projekt był realizowany w 5 szkołach i jest już na ukończeniu. Projekt Równe Szanse, podniesienie jakości edukacji przedszkolnej w oddziałach prowadzonych przez gminę Mełgiew. Również projekt jest jeszcze w trakcie realizacji. Wartość całkowita projektu 1 777 248 zł 55 groszy. To dofinansowanie pozyskaliśmy i główne elementy były prowadzone w roku 2025. Szkoła Młodych Liderów w gminach Wólka, Piaski, Nałęczów, Bełżyce, Mełgiew. Również pozyskane dofinansowanie w roku 2025. Wartość całkowita projektu 2 026 584 zł 29 groszy, w tym 393 960 zł dla gminy Mełgiew. I to dofinansowanie ten projekt jest w trakcie realizacji, tak jak mówiłam Państwu wstępnie w informacjach, realizujemy teraz półkolonie. Kolejny projekt Cyberbezpieczeństwo w Urzędzie Gminy Mełgiew, współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie na rozwój cyfrowy. Wartość projektu 850 000 zł i 100% dofinansowanie. Zakres projektu to zakup sprzętu i programowania dotyczące bezpieczeństwa cyfrowego oraz wdrożenie w Urzędzie Gminy systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji. I jest on w trakcie realizacji, choć wiele już elementów zostało zrealizowane w 2025 roku. Rozwój infrastruktury dla transportu niskoemisyjnego w gminę Mełgiew to jest kolejny projekt.
w którego zakres wchodzi przebudowa węzła przesiadkowego, utworzenie gminnego punktu Park and Ride, utworzenie ścieżki rowerowej do drogi powiatowej, do placu zabaw nad rzeką Stawek Stoki wraz z składką pieszo-rowerową, pozyskane dofinansowanie w roku 2025, realizacja rok 2026, całkowity koszt inwestycji 6 471 544 zł 70 groszy i pozyskane dofinansowanie 5 500 812 zł 99 groszy. Realizowane zadania w ramach środków bieżących budżetu gminy Mełgiew. Przebudowa parteru budynku szkoły podstawowej imienia Marii Wójcik w Kremcu. Wartość inwestycji 740 577 zł. Ja tylko przypomnę, jak wybudowaliśmy nowe skrzydło, trzeba było zaadaptować odpowiednio parter starego skrzydła i dlatego też te prace zostały wykonane w roku ubiegłym. Realizowaliśmy to od 22 lipca do 24 października i tu też muszę podziękować i nauczycielom, i dzieciom, i rodzicom za cierpliwość, że prawie 2 miesiące borykaliśmy się trochę w remontach w szkole podstawowej, ale mogę tylko powiedzieć, że jak kończymy ten rok, tyle świadectw z czerwonym paskiem, dzieci nic nie straciły. Dziękuję wszystkim, którzy pomagali w przelokowaniu na przykład oddziału przedszkolnego na ten czas do remizy, także poradziliśmy sobie, ale to dzięki tylko i wyłącznie dobrej współpracy. Również realizowaliśmy z środków budżetowych utworzenie nowych miejsc parkingowych przed budynkiem szkoły podstawowej imienia Józefa Piłsudskiego w Mełgiew poprzez rozbiórkę budynku. Wartość inwestycji to 100 124 zł 95 groszy. W ramach tej inwestycji dokonaliśmy rozbiórki budynku znajdującego się na terenie szkoły wraz z uzupełnieniem nawierzchni parkingu. Również realizowaliśmy ze środków tylko budżetowych wymianę instalacji elektrycznej w szkole podstawowej imienia Jana Brzechwy w Jackowie i było to wykonywane na piętrze starego skrzydła. Koszt inwestycji 106 554 zł. Był on realizowany w okresie wakacyjnym. Oczywiście wymiana elektryki, ale też i przemalowanie całego piętra. Wykonaliśmy również budowę drugiej ulicy Krótkiej w miejscowości Krępiec i ta realizacja była przy wsparciu 10% wkładu własnego przez mieszkańców. Wartość inwestycji 653 316 zł i 81 groszy. Inwestycje realizowane w 2025 roku w ramach Funduszu Sołeckiego. Budowa placu zabaw w parku w Nowym Krępcu, wartość inwestycji 91 661 zł i 7 groszy. Wykonanie utwardzonego pobocza przy drodze gminnej nr 105505L w Krzesimowie, wartość inwestycji 18 662 zł 39 groszy. Wykonanie utwardzonego pobocza przy drodze gminnej nr 105524L w miejscowości Dominów, wartość inwestycji 33 046 groszy i 23 grosze. Remont drogi gminnej nr 105515L w miejscowości Piotrówek oraz remont drogi nr 105528L w miejscowości Minkowice Kolonia. Wartość inwestycji 186 915 zł i 5 groszy, w tym udział środków z Funduszu Sołeckiego. Sołectwo Piotrówek 12 688 zł 91 groszy i udział środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Minkowice Kolonia 19 367 zł i 29 groszy. Jeszcze za 20 stron. Ponadto, proszę Państwa, opracowaliśmy dokumentację projektowej dla zadania pod nazwą budowa chodnika wzdłuż ulicy Wierzchowickiej w miejscowości Krępiec. Wartość dokumentacji 130 000 zł. Pamiętajmy, że taka kwota za tą dokumentację z tego względu, że tam był też podział z RIT, czyli całkowicie inna dokumentacja, dlatego też taka wartość. Udział środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krępiec 1 20 000 zł. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą przebudowa drogi gminnej 105527L ulicy Wrzosowej w miejscowości Jacków na brakującym odcinku. Wartość dokumentacji 87 945 zł
Udział środków z Funduszu Sołeckiego 40 tysięcy złotych. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Przebudowa drogi gminnej nr 105519L w Krzesimowie. Wartość dokumentacji projektowej 68 880 zł. Udział środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krzesimów 1 13 815 zł 74 grosze. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania budowa drogi gminnej nr 105518L w miejscowości Trzeciaków i Trzeszkowice. Wartość dokumentacji projektowej 82 410 zł. Udział środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Trzeciaków 18 833 zł i 2 grosze. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Zagospodarowanie terenu poprzez budowę toru Pamtrak w miejscowości Mełgiew na działce numer ewidencyjnym 620/5, czyli za żłobkiem. Wartość dokumentacji projektowej 36 285 zł. Udział środków Funduszu Sołeckiego 35 097 zł i 50 groszy. Dziękuję bardzo za tą współpracę, jest to dla mnie bardzo ważne. Niestety nie powiedziałam informacji, już ogłosiliśmy przetarg na wykonanie Pamtraku. Kolejne, opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Opracowanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego drogi 2105L oraz 2106L w miejscowości Minkowice. Wartość dokumentacji projektowej 36 900 zł. Udział środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Minkowice 14 352 zł i 97 groszy. Kolejne, opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby budowy drogi w miejscowości Podzamcze. Wartość dokumentacji projektowej 85 977 zł. Udział środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Podzamcze 23 953 zł i 11 groszy. Kolejnym to opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Przebudowa ulicy Olimpijczyków w miejscowości Krępiec. Wartość dokumentacji projektowej 246 tysięcy złotych. Udział środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krępiec 2 24 522 zł i 50 groszy. Ta dokumentacja jest w trakcie realizacji. Dodatkowe działania realizowane w ramach środków bieżących gminy Mełgiew w zakresie inwestycji i rozwoju gminy, to opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pod nazwą Budowa drogi dla pieszych i rowerów wzdłuż ulicy Wrotyczowej w Jackowie. Wartość tej dokumentacji 36 408 zł i oczywiście złożenie jej wniosku o dofinansowanie. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie dokumentacji budynku do zapewnienia funkcjonowania miejsca doraźnego schronienia Szkoła Podstawowa w Mełgiew, ulica Partyzancka 19 w zakresie przebudowy pokrycia dachowego hali sportowej z wykonaniem systemu wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej 44 280 i również w roku 2025 zostało to zrealizowane. Wykonanie remontu drogi wewnętrznej stanowiącą działkę o numerze działki ewidencyjnej 579 Podzamcze, gmina Mełgiew. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowa drogi gminnej 105523L w miejscowości Dominów o wartości 157 440 zł i to jest ten odcinek pod lasem, który jest realizowany w formie ZRID-u. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy oświetlenia drogowego ulicy Pogodnej w miejscowości Franciszków 7995 zł. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowa drogi gminnej 105500L w miejscowości Józefów 119 310 zł, też forma ZRID-u. Na podstawie opracowanej w 2024 roku dokumentacji projektowej dla zadania pod nazwą Budowa ulicy Rejmonta i łącznika do ulicy Wyspiańskiego w miejscowości Krępiec. Wartość dokumentacji projektowej 79 950 zł. Udział środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Krępiec 2 40 tysięcy zł do realizacji po pozyskaniu środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, czyli realizacja już jest, a w 2025 roku był wniosek o dofinansowanie. Również budowa oświetlenia drogi powiatowej nr 2021L w miejscowości Trzeciaków. Wartość dokumentacji projektowej 19 860. Udział środków Funduszu Sołeckiego Sołectwa Trzeciaków 19 680. I w 2025 roku zrealizowano wykonanie tego oświetlenia. Również przebudowa drogi gminnej nr 123007L. Wartość dokumentacji projektowej w miejscowości Minkowice. Wartość dokumentacji projektowej 30 750 zł. Udział środków Funduszu Sołeckiego 30 750.
Również dokumentacja projektowa budowy ciągu pieszojezdnego ulicy Zachodniej w miejscowości Nowy Krępiec. To też takie dokończenie z lat poprzednich. Wartość dokumentacji 35 000 i 55 zł. Opracowanie dokumentacji, budowa oświetlenia drogi gminnej 105330L w miejscowości Krzesimów. Wartość dokumentacji 16 482 zł. I oczywiście udział takich środków z Funduszu Sołeckiego. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania budowa oświetlenia drogi ulicy Nadstawnej w miejscowości Mełgiew 2. Wartość dokumentacji projektowej 16 482 zł. I taki też udział środków z Funduszu Sołeckiego. Jest już na etapie tak naprawdę uzyskania pozwolenia. Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej 105525L w miejscowości Podzamcze. Tu niestety nie dalej zbieramy zgody. Mam nadzieję, że ten rok rozwiąże tą sytuację. Budowa oświetlenia drogowego drogi gminnej działka 816 oraz 544/1 w miejscowości Żurawniki. Realizacja inwestycji zawieszona z uwagi na brak zgody na wybudowanie lamp na działce prywatnej. Dokumentacja projektowa dla zadania budowa chodnika i oświetlenia przy drodze ulicy Asnyka i ulicy Krasińskiego w miejscowości Krępiec. Wnioskowanie o pozyskanie dofinansowania, przewidywany termin rozstrzygnięcia to ten rok. Dokumentacja projektowa dla zadania rozbudowa szkoły podstawowej imienia Jaworzniaków w miejscowości Krzesimów, gmina Mełgiew o salę gimnastyczną. Taka była realizacja dokumentacji w 2025 roku. Również budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krępiec, ulica Wyspiańskiego, Spokojna Niemcewicza, Krasińskiego. I ta dokumentacja również została złożona o dofinansowanie, co już Państwu wspominałam, chodzi o środki KPO. Również dokumentacja projektowa termomodernizacji hydroforni w miejscowości Podzamcze, Jacków, Mełgiew, Dominów, Trzeszkowice i Nowy Krępiec w trakcie realizacji. I proszę Państwa, też w 2025 roku rozpoczęliśmy zamówienie remontu fundamentów i elewacji budynku Pałacu Oficyny w miejscowości Podzamcze. Został złożony wniosek o pozyskanie dofinansowania w ramach rewitalizacji. Dokumentacja projektowa budowy pomostu rekreacyjnego na stawie Mełgiew 2. Tak jak już widzicie, w ubiegłym roku realizowaliśmy projekt, w tym roku już pomost jest wykonany. Proszę Państwa, wnioski jeszcze jakie złożyliśmy o dofinansowanie złożone w latach poprzednich, ale dotąd jeszcze nie rozstrzygnięte. To jest termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Dominowie w ramach Krajowego Planu Odbudowy. I proszę Państwa, no i te kanalizacja oczywiście, tak? Jest też przedstawiona cała tabela dotycząca realizacji inwestycji z uzyskanym dofinansowaniem. Nie będę tego powielać, ja tylko podsumuję, że pozyskaliśmy 22 1066 zł 39 groszy. A całkowite wartość tych projektów to jest 26 906 640 zł. Więc prawie tylko 5 milionów do tych pieniędzy dokładamy, tak? Są oczywiście zestawione tabele, ale ja chciałabym się jeszcze skupić na współfinansowaniu gminy Mełgiew dla powiatu świdnickiego. I proszę Państwa, mamy zawartą umowę z powiatem świdnickim na utrzymanie odcinku rowu SF, porozumienie z dnia 14 lutego 2025 roku na kwotę 7463 zł i 30 groszy. Również mamy porozumienie dotyczące modernizacji infrastruktury drogowej w powiecie świdnickim, droga 2104L, Nowy Krępiec, Jacków, Minkowice, Krępiec na kwotę 285 005 zł i 53 grosze. To takie pieniądze zostały przekazane. Również udzielono powiatowi świdnickiemu pomocy finansowej polegającej na dofinansowaniu zadania przebudowa drogi powiatowej nr 2104L Minkowice-Krępiec w miejscowości Nowy Krępiec i Jacków
czyli ulica Kwiatowa w formie dotacji celowej pochodzącej ze środków budżetu gminy Mełgiew na rok 2025 w wysokości 295 827 zł i 1 grosz. Przyjęto od powiatu świdnickiego w Świdniku wykonanie zadania publicznego polegające na zarządzaniu drogą powiatową nr 2105L ulica Szkolna w miejscowości Krępiec z drogą gminną 105531L w zakresie dotyczącym budowy ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż ulicy Szkolnej w miejscowości Krępiec. Takie mamy porozumienie podpisane, jest ono niefinansowe. Kolejnym elementem raportu jest szczegółowy wykaz Funduszu Sołeckiego za 2025 rok i procent realizacji. Ja tylko podsumuję, że wykonaliśmy 99,61% Funduszu Sołeckiego. Proszę Państwa, Ośrodek Pomocy Społecznej w Mełgwi świadczy swoje usługi bardzo szeroko. Jest to opisane w raporcie bardzo szczegółowo. Też, proszę Państwa, w ubiegłym roku staraliśmy się o pozyskanie środków na przekształcenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Centrum Usług Społecznych, co zostało zrealizowane. Więc ten rok to będzie dużo takiej działalności właśnie przebudowy Ośrodka Pomocy Społecznej na centrum, gdzie będzie więcej usług realizowanych na rzecz naszych mieszkańców. Natomiast wszystkie programy, które są możliwe, są realizowane przez Ośrodek Pomocy Społecznej. Tak jak Państwu mówiłam, będzie przedstawiane sprawozdanie Centrum Kultury, to pozwólcie Państwo, że już nie będę tego powielać, bo to za chwilę usłyszycie od Pani Dyrektor, jak również jeżeli chodzi o naszą bibliotekę gminną. Chciałabym się skupić jeszcze na naszych ochotniczych strażach pożarnych. Współpracujemy i za tą współpracę bardzo dziękuję. W ubiegłym roku został przekazany w użyczenie wóz strażacki dla OSP Minkowice, to co też już mówiła w sprawozdaniu pani komendant. I też nasze te realizacje, czyli termomodernizacje, jeżeli chodzi o Trzeszkowice, Janowice, ale również i wykonanie instalacji fotowoltaicznych w Krępcu i w Minkowicach. Natomiast też jest wiele prac takich, które realizujemy na prośbę i w porozumieniu. I również takie prace były realizowane w ubiegłym roku. Proszę Państwa, współpraca z organizacjami pozarządowymi. Chciałabym przedstawić, że ubiegły rok, jak wyglądał tej współpracy. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. Przedstawię Państwu tabelę, która dotyczy przyznania dotacji i rozliczenia dla Stowarzyszenia Razem dla Przesimowa, Razem Możemy Więcej, kwota dotacji 1500 zł i dotacja została prawidłowo rozliczona i w terminie. Również dotacja dla LGD Inwestycyjna Wyżyna, Aktywne Kobiety Gminy Mełgiew 7000 zł, dotacja rozliczona prawidłowo i w terminie. Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej. Przekazaliśmy dotację dla Ludowego Klubu Sportowego Perła w Mełgwi. Nazwa zadania: szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych z zakresu piłki nożnej na terenie gminy Mełgiew. Kwota dotacji 67 000 zł, dotacja rozliczona prawidłowo i w terminie. Stowarzyszenie GSKS Płomień Minkowice, szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w boksie oraz udział we współzawodnictwie sportowym. Dotacja 21 500 zł, dotacja rozliczona prawidłowo w terminie. Zwrot niewykorzystanej części to 5156 zł. Uczniowski Klub Sportowy w Krzesimowie, prowadzenie szkolenia sportowego oraz imprez towarzyszących dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Mełgiew, dotacja 6000 zł, dotacja rozliczona prawidłowo i w terminie. I Klub Karate Shotokan Hinode, prowadzenie szkolenia sportowego dzieci i młodzieży, dorosłych w zakresie karate, dotacja 6000 zł, dotacja rozliczona prawidłowo i w terminie.
Również dotacje były przekazywane w trybie pozakonkursowym i tak, Stowarzyszenie OSP w Krzesimowie, rola OSP w ochronie ludności, kwota dotacji 9,5 tysiąca złotych, Polski Związek Wędkarski koło PZW Mełgiew 9,5 tysiąca złotych i LGD Inwestycyjna Wyżyna, gmina Mełgiew na Guademater Polonia w Gnieźnie 7,5 tysiąca złotych, dotacje rozliczone prawidłowo. Również współpracowaliśmy o charakterze niefinansowym, przeprowadzenie konsultacji w sprawie różnego programu współpracy gminy Mełgiew, udzielanie informacji o możliwości pozyskiwania środków finansowych, przekazywanie wiadomości o planowanych szkoleniach i konkursach organizowanych przez instytucje. Szanowni Państwo, oczywiście jesteśmy właścicielem w 100% naszego gminnego przedsiębiorstwa komunalnego. Ja bym chciała skupić się jeszcze na zadaniu, które realizuje nasza gmina spółka komunalna, a jest to obszar dotyczący sieci wodociągowych. Spółka stara się o zapewnienie ciągłości dostaw wody poprzez sprawne usuwanie awarii gminnych sieci wodociągowych, których w raportowanym roku, czyli 25, było aż 39. Na koniec grudnia 25 roku stan dotyczący ilości odbiorców wody z wodociągów gminnych wynosiła 3460 sztuk zamontowanych liczników. W 2025 roku wydano 164 warunki technicznych budowy przyłączy wodociągowych do budynków prywatnych jednorodzinnych. Ze studni zlokalizowanych w miejscowości Nowy Krępiec, Dominów, Jacków, Podzamcze oraz Trzeszkowice łącznie pobrano 377 158 m3 wody. Przedstawię jeszcze, jakie koszty spółka ponosi dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z tytułu korzystania z wód. W 2025 roku było to 61 255 zł, w 2024 53 721 zł. W 2025 roku jakość wody była na bieżąco monitorowana w ramach kontroli własnych przez pracownika GPK Mełgiew oraz Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Świdniku. Oczywiście koszty ponosi spółka komunalna i wyniósł on w 2025 roku 38 717 zł i 68 groszy. Również w celu zapewnienia mieszkańców dostępu do wody z sieci wodociągowej wystarczającej ilości wody i ciśnienia gmina Mełgiew zakupuje wodę z gmin sąsiednich i przedstawię Państwu, jak to wyglądało w ubiegłym roku. Z PGIMEK-u zakupiliśmy wodę w ilościach 399 317 m3 na kwotę 1 707 707 829 zł 16 groszy, z Łęcznej na kwotę 168 615 zł 48 groszy i już w ubiegłym roku nie korzystaliśmy z Milejowa, dlatego że jesteśmy przyłączeni na studię Dominów. Kiedyś z Milejowa żurawniki pobierały wodę. Także to jest ta też duża zmiana, jeżeli chodzi o ubiegły rok. Oczywiście w samej spółce też stawiamy na rozwój i modernizację. Spółka realizowała kompleksowo budowę nowych odcinków sieci wodociągowych na potrzeby mieszkańców w poszczególnych miejscowościach. Krępiec, ulica Piasecka, długość 409 metrów, Krępiec, ulica Lipowa, 315 metrów, Podzamcze, 237 metrów, Krępiec, ulica Rejmonta, 58 metrów, Krępiec, łącznik ulicy Olimpijczyków i Piasecka, długość 549 metrów. Również w ubiegłym roku rozpoczęto budowę lokalnej oczyszczalni ścieków przy budynku Świetlicy Wiejskiej w Janówku i wykonanie przedmiotu umowy kosztowało nas 159 900 zł. Również były wykonywane odcinki
sieci wodociągowej o łącznej długości 5267 metrów, Minkowice Kolonia 139 metrów, Nowy Krępiec Kolonia, ulica Skośna 96 metrów, Nowy Krępiec, ulica Skośna 127 metrów, Jacków, ulica Miętowa, ulica Lawendowa 205 metrów, Dominów o długości 1 km 289 metrów, Łącznik Dominów Żurawniki o długości 3 km 111 metrów, rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dominów o długości 198 metrów i Dominów o długości 102 metry. Również zajmujemy się wymianą wodomierzy standardowych skrzydełkowych na wodomierze ze zdalnym odczytem i w ubiegłym roku zostały zamontowane nowe wodomierze w ilości 650 sztuk i oczywiście jest kontynuacja w tym roku, już też zostały zakupione nowe wodomierze. Wykonywane są również usługi asenizacyjne. Spółka komunalna odebrała 1016,85 m3 nieczystości płynnych. Również w ubiegłym roku, pomimo tego, że procedura trwała od listopada 2024 roku, został dostarczony i sfinansowany w formie leasingu zakup nowego autobusu marki Iveco o liczbie miejsc 33. Jest on wykorzystywany do transportu uczniów na terenie naszej gminy. Zabytki są w niezmiennej ilości na terenie naszej gminy. Oczywiście młodnieją, bo są wykonywane prace, które mają na celu zachować ich stan, ale również i uatrakcyjnić, tak jak na przykład Park w Nowym Krępcu. Wykonywaliśmy w ubiegłym roku nasadzenia nowych drzewek. Też oczywiście poprzez różne anomalie pogodowe mamy gwarancję i to, co się nie przyjęło, będzie wymieniane. I myślę, że w skrócie, w dużym skrócie, bo jeszcze osoby za mną będą się wypowiadać, taki jest raport. Ja mogę tylko podsumować, proszę Państwa, że każdego roku robimy bardzo dużo, jest wiele wytężonej pracy, ale widać efekty i to jest najważniejsze. 25 rok był rokiem inwestycji, pozyskiwania środków finansowych i wiele pieniędzy tak naprawdę poświęconych po to, żeby przygotowywać nowe wnioski również. Także wszystko się zazębia tak naprawdę co roku, bo najpierw przygotowanie dokumentacji, potem złożenie wniosku, kolejne lata to inwestowanie i tak to koło zamachowe rozwoju naszej gminy przygotowujemy, czyli co roku ciężka praca, od tak naprawdę możliwości konkursowych pozyskiwania środków zewnętrznych. Staramy się oczywiście, żeby nasze realizacje były jak najczęściej wykonywane z dotacji, natomiast tak jak widzicie Państwo, że jeżeli mamy potrzeby, to czasem nie mamy wyjścia i musimy też robić realizacje ze środków budżetowych. Jeżeli są pytania do raportu, bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Podziękowania za szczegółowość tego raportu. 164 strony, ale my wszyscy tu obecni i osoby nas oglądające rzeczywiście mogły się dowiedzieć, ile między innymi inwestycji zostało wykonanych w 2025 roku. Zamykam punkt 9, otwieram punkt 10. Zgodnie z artykułem 28aa ustęp 1 ustawy o samorządzie gminnym w debacie nad raportem o stanie gminy radni zabierają głos bez ograniczeń czasowych. Mieszkańcy gminy również mogą uczestniczyć w dyskusji. W tym celu składają do przewodniczącego Rady Gminy pisemne zgłoszenie wraz z podpisami osób popierających udział w debacie. W gminie liczącej do 20 000 mieszkańców, tak jak nasza gmina, powinno być co najmniej 20 podpisów. Nikt z mieszkańców nie wyraził chęci wzięcia udziału w debacie. Ale Państwo radni, tak jak tu już przeczytałem, bez ograniczeń czasowych. Otwieram debatę nad raportem o stanie gminy Melgiew
za 2025 rok. Może ja zacznę. Wzorem lat ubiegłych pani wójt już szczegółowo to omówiła o wykazie ludności w poszczególnych wsiach gminy Mełgiew. Ja tylko dodam, że tak jak państwo wiedzą, mamy 21 sołectw, ale 18 miejscowości. Jeśli chodzi o liczbę mieszkańców, w 10 miejscowościach liczba mieszkańców przybyło, w 6 miejscowościach ubyło, a 2 miejscowości są na tym samym poziomie co w 2024, czyli w 2025. To jest między innymi Janówek i Trzeciaków. Szanowni Państwo, jeszcze mam taki ranking ze wspólnoty. Myślę, że możemy się pochwalić. Jak Państwo wiedzą, w Polsce jest 2479 gmin, a w województwie lubelskim jest 213, oczywiście razem z gminami miejskimi. I w tym rankingu nasza gmina jest bardzo wysoka, jeśli chodzi, mówię, o liczbę mieszkańców, bo w województwie wyprzedzają nas tylko 3 gminy: Niemce, Konopnica i Głusk. Mówię tu rzeczywiście o liczbie mieszkańców. Takie gminy jak Rybczewice, no bo w naszej gminie przybyło mieszkańców w tych latach, tak jak powiedziałem, 2009-2024, aż 22,4%. W Rybczewicach w tym czasie ubyło o ponad 16%, 16-18%, w Fajsławicach ubyło 12%, w Trawnikach ubyło 8,56%, w Milejowie ubyło ponad 7%, w Piaskach ubyło 4,97%, w Świdniku ubyło ponad 8%, 8,6%, w Lublinie ponad 6%, 6,05%, czyli tak jak mówię, przez te wszystkie lata w każdym roku w naszej gminie mieszkańców przybywa, także możemy się z tego chyba cieszyć. To jest ranking, jak Państwo chcieliby sobie szczegółowo to zobaczyć, że w wspólnocie, ja to mam, w biurze rady jest. Proszę, teraz ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos, proszę. Proszę, pani radna Kurowska. Panie Przewodniczący, Pani Wójt, Państwo Radni, goście. Obecnie z tego raportu wynika, zresztą tak jak przez ostatnią kadencję, że nasza gmina rozwija się, tak? Jest coraz bardziej atrakcyjna dla mieszkańców. To nie znaczy, że nie ma problemów na terenie naszej gminy, ale coraz więcej osób właśnie i buduje swoje domy, i zasiedla stare, i przeprowadza się do nas, tak? Znaczy ja zachęcam wszystkich zainteresowanych naszą gminą do zapoznania się z tym raportem, bo jest bardzo wiele ciekawych informacji zawartych w tym raporcie. Poza tą demografią, że rzeczywiście powolutku zwiększa się ta liczba osób zamieszkujących, mnie bardzo cieszy, ale tu rozmawiałam z panią wójt i z panią skarbnik, wzrost podatku dochodowego od osób fizycznych, prawie 20 milionów złotych, tak? Raz, że wynika to ze zmiany naliczania tego podatku, ale wynika to też przede wszystkim ze zwiększonej liczby osób, które rozliczając się w swoich deklaracjach podatkowych wskazują miejsce zamieszkania naszą gminę i to jest bardzo takie korzystne i pozytywne dla naszego rozwoju, bo tak jak tutaj pani wójt omówiła nam szczegółowo, co zostało zrobione w roku poprzednim, ale to też wynika z podjęcia działań w latach poprzednich, tak? Ale też jakby mamy świadomość problemów, które występują na terenie naszej gminy i tego, że podejmujemy działania, żeby te problemy rozwiązać. Tutaj zwrócę uwagę też na, pani wójt to omówiła, ale jeszcze raz chcę na to zwrócić uwagę, na
ilość zmian w planie zagospodarowania przestrzennego. Co to oznacza? To oznacza, że ludzie są zainteresowaniem ulokowaniem się u nas, składają wnioski, mają realne potrzeby, a my jako radni i pani wójt podejmują działania, żeby im ułatwić podjęcie inicjatyw i mieszkalnych, i inwestycyjnych na terenie naszej gminy. Kolejna ważna rzecz, na to też chcę zwrócić uwagę, to jest realizacja projektu, zadania inwestycyjnego, modernizacja ujęć wody i budowa zbiorników retencyjnych. Wiemy, że na terenie naszej gminy, nie tylko na terenie naszej gminy, występuje problem z dostępnością wody, tak? Chwilowo czasami mamy braki tej wody, tak jak wczoraj omawialiśmy na spotkaniu naszej komisji w miejscowości Krępiec, ale tak samo występują spadki ciśnienia wody i na Franciszkowie, we wszystkich innych miejscowościach, w momencie, kiedy jest duży rozbiór wody, kiedy jest bardzo gorąco. Wiemy, że też jeżeli chodzi o układ hydrologiczny, to zmienia się u nas w województwie lubelskim ten układ. Już wiele studni też takich powierzchniowych wysycha i to musimy mieć tę świadomość. Ale tutaj jeszcze raz trzeba zaznaczyć, że inwestujemy w tą infrastrukturę, modernizujemy te studnie, budujemy zbiorniki, ale też myślimy o kolejnych nowych ujęciach i co prawda to się dzieje w tym roku, ale tu też chcę zwrócić uwagę na to, że zostały zakończone badania w zakresie budowy nowego ujęcia w miejscowości Franciszków, co w istotny sposób i wspomoże ten system na Franciszkowie i sąsiednich sołectwach, miejscowościach, ale tak samo już wczoraj rozmawialiśmy o konieczności podjęcia działań w zakresie wykonania nowego ujęcia wody w miejscowości Krępiec, tak żeby wspomóc te miejsca, gdzie tej wody chwilowo brakuje. Jeszcze chcę zwrócić uwagę na kilka inwestycji poza właśnie realizacją tych modernizacji sieci wodociągowej. Tutaj wartość inwestycji to jest ponad 10 milionów złotych, z czego dostaliśmy 8,6 miliona dofinansowania. To też wielkie brawa dla pani wójt i jej pracowników w zakresie właśnie sporządzania wniosków i uzyskiwania tych środków finansowych. Powstała kolejna sala gimnastyczna w ramach budowy skrzydła sportowo-dydaktycznego w szkole podstawowej w Krępcu. Jest to która sala, jeżeli... Trzecia sala wybudowana, tak? Więc to za jest kadencji pani taki, wójt. tak, więc jest bardzo pozytywne. No, kolejny taki duży projekt realizowany to jest rewitalizacja, renowacja Centrum Kultury Mełgwi, tak, budynku, gdzie pamiętamy, jak wyglądał ten budynek, a jak teraz wygląda i jakie prace są wykonywane i też nie robimy tego za własne pieniądze w 100%, tylko z dofinansowania. Wartość inwestycji 4 200 000, a dofinansowania 3 200 000, więc to też daje taki pozytywny obraz tego wszystkiego. Zresztą w ubiegłym roku, znaczy jest generalnie spadek, prawda, dofinansowań, jeżeli chodzi o realizację zadań w naszej gminie, ale na 26 milionów o wartości 26 milionów złożonych wniosków dostaliśmy 22 miliony, więc to też jest takie bardzo pozytywne. Cieszę się, że i też na terenie naszej gminy został utrzymany fundusz sołecki i można to nazwać takim budżetem obywatelskim na terenie naszej gminy, bo każde z 21 sołectw decyduje samodzielnie, jak te pieniądze zagospodarować na terenie swoich miejscowości i wiele ciekawych inwestycji i inicjatyw z tego jest realizowanych. Może nie wszystkie, ale wiele, tak? Więc to też jest taki pozytyw. Więc ja się cieszę, że działania podejmowane przez panią wójt, no tutaj też za naszym wsparciem jakimś, bo podejmujemy uchwały, że to są działania takie w różnych dziedzinach zdywersyfikowane, żeby i zaspokajać potrzeby te bytowe, i rozwój kulturalny, i pomoc społeczną. Tutaj też dziękuję wszystkim kierownikom tych jednostek, które bardzo intensywnie pracują na poszerzeniem oferty usług dla naszych mieszkańców i na zwiększenie jakości tych usług. Także dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos jeszcze? Pani wiceprzewodnicząca Wińska, proszę.
Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja tylko krótko powiem. Każdy z nas wie, jak się zarządza własnym gospodarstwem domowym, prawda? To teraz możemy przyrównać i tu faktycznie nie ma porównania, jak trzeba zarządzać taką gminą, żeby tyle inwestycji, tyle wkładu w remonty, w różnego typu przedsięwzięcia trzeba zrobić tak, żeby to było wszystko zgodnie z planem założonym i z budżetem. Jak pani wójt, zarząd, czyli pani skarbnik, pani sekretarz i oczywiście wszyscy pracownicy muszą oglądać każdą złotówkę, żeby to zagospodarować z głową, dobrze i rozsądnie. Każdy podpis to jest decyzja i to jest ogromna odpowiedzialność, że taki prosty człowiek z ulicy to sobie nawet nie zdaje sprawy, jaka to jest ogromna odpowiedzialność za ludzkie pieniądze. I tutaj na ręce pani wójt, pani skarbnik, pani sekretarz, całemu zarządowi, wszystkim pracownikom, oczywiście państwu radnym za te trafne decyzje chciałam bardzo serdecznie podziękować, bo to też jest nasza ogromna odpowiedzialność, bo nas też każdy z tego rozlicza. Czy to jest trafnie, czy czasami mniej, to ten, co nic nie robi, nie popełnia błędów. Natomiast wszyscy pracujemy na nasze dobro wspólne. Ja osobiście, wjeżdżając przez Mełgiew, ja po prostu aż mi się głos łamie. Mi jest aż przyjemnie przejeżdżać przez Mełgiew. Jest po prostu piękna. Staw, molo mełgiewskie, tężnia dookoła, to wszystko jest naprawdę tak z głową zrobione, skwer, że tu się aż przyjemnie przejeżdża i przyjeżdża. I bardzo serdecznie, naprawdę z serca dziękuję. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę, czy ktoś jeszcze z państwa radnych? Tak, widzę, że pani wójt, ale może jeszcze z państwa radnych, to pani wójt będzie miała okazję odnieść się do wszystkich wypowiedzi. Nikt z państwa radnych już się nie zgłasza, to proszę pani wójt. Ja jeszcze, proszę państwa, w sumie chciałam się pochwalić, bo za 2025 rok jesteśmy na 8. miejscu w rankingu finansowym samorządu terytorialnego. Jest to naprawdę bardzo znaczące wyróżnienie. Może nie chwalimy się na co dzień takimi sukcesami, ale faktycznie oceniano to na podstawie 7 wskaźników: udziału dochodów własnych w dochodach, relacji nadwyżki operacyjnej do dochodów, udziału wydatków inwestycyjnych w wydatkach, obciążania wydatków bieżących wydatkami na wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń, udział środków europejskich w wydatkach, relacja zobowiązań do dochodów, udział podatku dochodowego od osób fizycznych w dochodach bieżących. I jesteśmy naprawdę bardzo wysoko, bo na, nie wiem ile dokładnie jest gmin wiejskich, ale tu trzeba by było to przeliczyć. 8. miejsce to naprawdę bardzo ważne dla nas osiągnięcie i to jest ten dobry prognostyk, że idziemy w dobrym kierunku. To są oczywiście decyzje nasze wspólne i ta wspólna współpraca, gdzie jest oparta na dialogu, może czasem na burzliwym, ale najważniejsze, żeby ze sobą rozmawiać i wspólnie dążyć do celów, gdzie ma być zawsze w centrum właśnie mieszkaniec. I myślę, że sprawdza się ta nasza współpraca, za co serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwo radni, ostatnio jak dowiedzieliśmy się, że w rankingu tych najbogatszych gmin byliśmy praktycznie na szarym końcu, ale to jest po prostu metodologia, sposób obliczania właśnie tego bogactwa, ponieważ u nas te podatki są takie niskie, to byliśmy w tym rankingu bardzo nisko, no ale słuchając tutaj, ile inwestycji jest wykonywanych, no to można życzyć, że tylko tego, żeby dalej właśnie tak funkcjonować. Proszę, ktoś jeszcze z państwa?
Nie widzę więcej zgłaszających się, to zamykam punkt 10, otwieram punkt 11. Projekt uchwały w sprawie udzielenia wójtowi gminy Mołgiew wotum zaufania za 2025 rok. Radni otrzymali w materiałach. Czy są jakieś uwagi do treści tej uchwały? Nie widzę, to proszę przygotować głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk za. Kto jest przeciw? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk przeciw. I kto się wstrzymał? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk wstrzymuje się. Zaczekamy momencik, bo pan wiceprzewodniczący tutaj mu po prostu mówił, że jest zdecydowany, ale ma tutaj wyświetloną informację, że jest brak połączenia z internetem. Chwilkę zaczekamy, jeżeli się nie uda, to pan radny, pan wiceprzewodniczący będzie mógł zdecydować ustnie, jak chce zagłosować. Proszę dopisać, że z ręki Czyli pan wiceprzewodniczący głosuje jak? głosuję oczywiście za. Proszę zamknąć głosowanie. Głosowało 11 radnych, 1 ustnie, czyli 12. Wszyscy za, 0 przeciw, 0 wstrzymujących się. Gratuluję pani wójt. Zamykam punkt 11 i ogłaszam 15 minut przerwy. I bardzo bym prosił Komisję Budżetową o zaopiniowanie, bo tam jest zmiana pisarska, jeśli chodzi o uchwałę dotyczącą ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników. Także, czyli 15 minut przerwy.
właśnie na zaopiniowanie tej uchwały. W telefonie wyskakuje ta strona komunikat. Także to jest nie wina tabletu, tylko coś jest z kątem. Wznawiamy obrady w punkcie 12. Otwieram punkt 12. Sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za rok 2025 zostały przekazane radnym w terminie zgodnym z przepisami prawa. Proszę Panią Agnieszkę Kuryś, skarbnika gminy Mełgiew, o omówienie przedmiotowych dokumentów i przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Szanowni Państwo, Panie Przewodniczący, Państwo Radni, ja postaram się w miarę w skrócie przedstawić sprawozdanie z wykonania budżetu. Sprawozdania finansowe mieliście Państwo przedstawione razem ze sprawozdaniem z wykonania budżetu i myślę, że to, co omówiliśmy szeroko na komisjach, zostanie, a ja tutaj tak w miarę skrótowo. Na koniec 2025 roku plan dochodów po zmianach zamykał się w kwocie 80 490 124 zł i 55 groszy. Został on zrealizowany w kwocie 77 989 465 zł i 36 groszy, co stanowiło 96,89% Przepraszam bardzo, proszę o ciszę. planu. Plan dochodów bieżących w wysokości 62 318 036 zł i 41 groszy został zrealizowany w wysokości 99,68%, co stanowiło 62 118 172 zł i 57 groszy. Jeżeli chodzi o plan dochodów majątkowych, była to kwota 18 172 088 zł i 14 groszy i została wykonana w wysokości 15 871 292 zł i 79 groszy, co stanowiło 87,34% założonego planu. Na dzień 31 grudnia 2025 roku plan wydatków budżetu gminy zamykał się w łącznej kwocie 77 915 957 zł i 99 groszy i został zrealizowany w wysokości 70 330 086 zł i 71 groszy, co stanowiło 90,26% założonego planu wydatków. Planowane wydatki bieżące to kwota 55 605 298 zł i 24 grosze. Zostały zrealizowane w wysokości 50 398 274 zł i 81 groszy, co stanowiło 90,64% założonego planu. Planowane wydatki majątkowe ustalone w kwocie 22 310 659 zł i 75 groszy zostały zrealizowane w wysokości 19 931 811 zł i 90 groszy, co stanowiło 89,34% założonego planu. W budżecie gminy Mełgiew na rok 2025 przewidziano przychody w wysokości 1 385 833 zł i 44 grosze, które były z tytułu wolnych środków rozumianych jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych niewykorzystanych środków pieniężnych. Plan rozchodów budżetu przewidywał kwotę 3 960 000 z tytułu spłaty rat zaciągniętego kredytu długoterminowego. Planowana nadwyżka po zmianach oczywiście na 31 grudnia to kwota 2 574 166 zł i 56 groszy. Faktycznie budżet gminy zamknął się nadwyżką w kwocie 7 659 378 zł i 65 groszy. Proszę przedstawić opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 21 kwietnia 2026 roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Mełgiew za 2025 rok i na podstawie artykułu 13 punkt 5 w związku z artykułem 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o Regionalnych Izbach Obrachunkowych skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie: Monika Makowska, przewodnicząca, Jarosław Kosobieraj, członek składu, Mirosław Wydrych, członek składu, uchwala co następuje. Pozytywnie zaopiniować sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mełgiew za 2025 rok. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 12 i otwieram punkt 13.
Mam tu wpisaną panią Ewę Matys, inspektora do spraw wymiaru podatku, przedstawienie informacji o stanie mienia gminy Małgiew za 2025 rok. Proszę bardzo, zapraszamy panią. Proszę włączyć mikrofon. O. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowna Pani Wójt, Szanowni Państwo Radni, Szanowni Państwo Sołtysi. Chciałabym przedstawić informację o stanie mienia komunalnego gminy Małgiew, która została sporządzona zgodnie z danymi wynikającymi z ewidencji księgowej Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy według stanu na dzień 31 grudzień 2025. Łączna wartość mienia komunalnego wynosi 209 946 473 zł i 77 groszy i jest to łącznie zwiększenie w stosunku do poprzedniego roku o 12 114 834 zł i 22 grosze. Wielkość środków trwałych w poszczególnych grupach rodzajowych według stanu brutto na dzień sporządzenia informacji przedstawia poniższe zestawienie tutaj w tabelce. Z tej tabeli wynika, że wartość środków trwałych dominującą pozycję stanowią 4, obiekty inżynierii lądowej i wodnej 55% i 0,16, budynki i lokale 22,34%. Powyższe 4 grupy stanowią łącznie 96,28% ogólnej wartości tych środków. W wartości brutto środków trwałych dominuje udział tych środków będących w dyspozycji Urzędu Gminy, gdyż on stanowi 84,37% ogólnej wartości, a w dalszej kolejności zajmują miejsca placówki oświaty odpowiednio 15,35%. Zmiany w składnikach środków trwałych w omawianym okresie odnotowano największe zmiany w wartościach środków trwałych będących w dyspozycji jednostek. Zmiany, jakie nastąpiły w stanie posiadania majątku, znajdują odzwierciedlenie w ich ewidencjach księgowych, a także w przedstawionych zestawieniach. Największe zmiany odnotowano w Urzędzie Gminy Małgiew. Z prowadzonej ewidencji księgowej środków trwałych wynika, że w okresie od 31 grudnia 2024 do 31 grudnia 2025 w oparciu o dokumenty zwiększono ich wartość brutto o łączną kwotę 2 558 316 zł 64 grosze, co wynikało m.in. ze zwiększenia w grupie pierwszej grunty o kwotę 1 3 902 zł i 28 groszy, zwiększenia w grupie pierwszej budynki i lokale o kwotę 10 556 770 zł 72 grosze, zwiększenia w grupie drugiej obiekty inżynierii lądowej i wodnej o kwotę 3 200 172 zł i 8 groszy, zwiększenia w grupie trzeciej kotły i maszyny energetyczne o kwotę 193 051 zł i 34 grosze, zwiększenia w grupie szóstej urządzenia techniczne o kwotę 60 614 zł i 40 groszy, zwiększenia w grupie siódmej środki transportu o kwotę 159 285 zł i zwiększenia w grupie ósmej o kwotę 261 501 zł i 99 groszy. Powyższe zmiany wynikały głównie z przyjmowania na stan ewidencyjny środków trwałych uzyskanych w wyniku zakończenia realizacji zadań inwestycyjnych gminy.
Według prowadzonej ewidencji gruntów zmiany, jakie nastąpiły właśnie w gruntach komunalnych, według stanu na dzień 31 grudzień 2025 gmina była właścicielem gruntów o powierzchni 202 hektary, 6583 metry i o wartości 32 356 729 zł i 68 groszy. Zwiększyły się te grunty o 2 hektary 17 arów, natomiast wartość ich zwiększyła się o 1 2311 zł i 81 groszy. Nabycie gruntów przez gminę Męgiew nastąpiło w wyniku podziałów geodezyjnych gruntów o powierzchni 0,8984 ara na podstawie decyzji starosty świdnickiego o powierzchnię hektar 1751, zaś zakup nieruchomości w formie aktu notarialnego gruntów o powierzchni 965 metrów. W zakresie zmian w grupie pierwszej, czyli budynków, doszła nam na stan sala gimnastyczna wybudowana i przyjęta w 2025 roku, sala gimnastyczna przy szkole podstawowej w Krępcu o wartości 7 980 193 zł i 3 grosze. W zakresie budynków były też realizowane inne inwestycje i na stan środków trwałych zostały też wprowadzone takie przedsięwzięcia jak modernizacja instalacji elektrycznej w szkole w Jackowie na kwotę 106 554 zł, modernizacja parteru budynku szkoły podstawowej w Krępcu o wartości 740 577 zł, modernizacja pokrycia dachowego na sali gimnastycznej w Mełgwi o wartości 637 515 zł i 59 groszy, modernizacja budynku remizy OSP Janowice o wartości 247 170 zł i 43 grosze, modernizacja budynku remizy OSP Minkowice o wartości 21 425 zł i 81 groszy, jak również modernizacja budynku remizy OSP Trzyszkowice o wartości 817 348 zł i 40 groszy. Ponadto w ewidencji księgowej jednostek szkół głównie figurują budynki o łącznej wartości 28 807 777 zł i 93 grosze. W grupie drugiej obiekty inżynierii lądowej i wodnej wartość środków trwałych w tej grupie łącznie z jednostkami wynosi 115 800 362 zł i 65 groszy i służy do zaspokajania potrzeb ogólnowiejskich, jak i poszczególnych jednostek. Znaczną pozycję w powyższej wielkości stanowią drogi gminne i wewnętrzne, które zostały zmodernizowane w 2025 roku i było to m.in. zmodernizowana droga gminna Minkowice na kwotę 927 234 zł 54 grosze wraz z oświetleniem przy tej drodze o wartości 345 999 zł. Zmodernizowano drogę wewnętrzną ulicę Ogrodową o wartości 742 402 zł i 75 groszy. Utwardzono drogę przy szkole podstawowej w Krępcu o wartości 653 316 zł i 81 groszy. Zmodernizowano most rolniczy w Trzyszkowicach o wartości 98 400 zł. W 2025 roku również przeprowadzono modernizację boiska sportowego przy szkole podstawowej w Mełgwi na kwotę 260 610 zł. Zakupiony został również z Funduszu Sołeckiego domek gospodarczy dla sołectwa Janówek o wartości 6970 zł 74 grosze oraz lampa solarna dla sołectwa Lubieniec o wartości 7970 zł.
W grupie 3.6, czyli kotły, maszyny, urządzenia techniczne, w roku 2025 zostały założone urządzenia fotowoltaiczne na remizie OSP Minkowice o wartości 79 846 zł 74 grosze oraz remizie OSP Krępiec o wartości 113 204 zł 60 groszy. Zamontowany został również system alarmowy bezpośrednio do fontanny o wartości 60 614 zł i 40 groszy. W tych grupach po zakończeniu trwałości projektu zostały również przekazane osobom fizycznym instalacje solarne o wartości 3 765 701 zł i 94 grosze. Było to 389 sztuk właśnie tych instalacji solarnych. W zakresie środków transportowych, czyli grupa 7, na stanie w ewidencji w Urzędzie Gminy jest 10 pojazdów o wartości 1 108 663 zł. W 2025 roku Urząd Gminy zakupił taką przyczepę rolniczą o wartości 159 285 zł oraz został sprzedany po 4 przetargach w drodze negocjacji samochód pożarniczy Star. Natomiast w grupie 8, czyli narzędzia, przyrządy, ruchomości, wyposażenie, zostały wybudowane place zabaw w sołectwie Franciszków o wartości 42 940 zł i 24 grosze, w parku w Nowym Krępcu o wartości 83 903 zł i 87 groszy, przy żłobku gminnym o wartości 111 054 zł i 18 groszy. Zostały również zakupione elementy dekoracyjne o wartości 59 731 zł i 50 groszy, które świeciły przed świętami Bożego Narodzenia, oraz na potrzeby urzędu wymieniono 14 komputerów o wartości 39 634 zł i 75 groszy. Dochody z majątku gminy realizowane przez Urząd Gminy uzyskane z tytułu wykonywania prawa własności zwiększyły się o 38 026 zł i 9 groszy. Gmina Mełgiew nie posiada innych niż własność praw majątkowych. No i to tyle. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 13. Otwieram punkt 14. I proszę Panią Urszulę Kowalczyk, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Mełgwie, o przedstawienie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego za 2025 rok. Panie Przewodniczący, Szanowni Radni, Pani Wójt, gości zaproszeni. Przedstawiam informację z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Mełgwi za rok 2025. Przychody wykonane w rozdziale 92 116 razem 352 304 zł 11 groszy. Dotacja z Ministerstwa Kultury na zakup książek 4 846 zł. Dotacja z budżetu gminy 334 800 zł. Wpływy z otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej to jest 12 535 zł. Jest to projekt z totalizatora sportowego. Wpływy ze sprzedaży książek wycofanych 120 zł. Wydatki wykonane w rozdziale 92 116 352 304 zł i 11 groszy. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń 408 026 groszy, wynagrodzenia osobowe pracowników 178 975 zł i 34 grosze, w tym jest odprawa emerytalna. Składki na ubezpieczenie społeczne 30 396 zł i 60 groszy, składki na fundusz pracy 364 zł i 79 groszy, wynagrodzenia bezosobowe, umowa zlecenie za księgowość i płace, opiekun obserwatorium astronomicznego, sprzątanie muzeum, spotkania autorskie 33 366 zł i 35 groszy. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym jest zakup materiałów biurowych, prenumeraty prasy, nagród w konkursach, wystrój ogródka czytelniczego, mebli do filii w Krępcu 28 499 zł i 13 groszy. Zakup środków dydaktycznych i książek 21 121 zł i 77 groszy. Zakup usług remontowych nie było.
Zakup usług zdrowotnych 215 zł. Zakup usług pozostałych, w tym koszty IDO, usługa hostingowa, program biblioteczny, przeglądy sprzętu, wynajem lokalów KREMPS-u, użytkowanie lokalów MEłGI, warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, spektakle teatralne, razem 53 925 zł, 9 zł 23 grosze. Podróże służbowe i krajowe 63 zł 95 zł, różne opłaty i składki 878,50 groszy, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 4085 zł i 10 groszy, PPK 0 groszy. Zobowiązania na dzień 31 grudnia wynosiły 1864 zł 99 groszy. Był to ZUS i podatek za grudzień, z tego względu, że wypłaciliśmy odprawę emerytalną i nam nie starczyło. Kalendarium działalności kulturalnej Państwo dostali, ja postaram się skrócić. Z działań kulturalno-oświatowych odbyło się 108 wydarzeń, w których wzięło udział 2145 osób. Są to cykliczne spotkania z przedszkolakami oraz z młodzieżą, wzbogacone o lekcje biblioteczne, tematyczne, historyczne w Izbie Pamiątek Regionalnych, konkursy czytelnicze, warsztaty rytmiczno-bębniarskie, warsztaty przyrodnicze, warsztaty leśne, warsztaty muzyczno-etniczne, warsztaty fauny i flory, spotkania w obserwatorium, prelekcje astronomiczne, warsztaty czytelnicze, spotkania autorskie, spotkania z poezją, głośne czytanie bajek, udział w akcjach czytelniczych, takich jak Narodowe Czytanie, Dzień Pluszowego Misia, Tydzień Bibliotek i innych akcjach bibliotecznych. Na uwagę zasługuje w roku 2005 działalność Obserwatorium Astronomicznego, która się bardzo rozszerzyła. Odwiedziło nas 118 osób. Jest nowy pan, który jest pasjonatem astronomii. Założyłam koło astronomiczne, które ma ponad 30 osób. Także dziękuję. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 14, otwieram punkt 15. Proszę panią Katarzynę Mariasiewicz, dyrektor Centrum Kultury Gminy Mełgiew, o omówienie rocznego sprawozdania z wykonania planu finansowego Centrum Kultury Gminy Mełgiew za 2025 rok. Szanowna Pani Wójt, Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo Radni. Przychody Centrum Kultury Gminy Mełgiew to kwota 1 405 150,44, dotacja bieżąca z budżetu gminy Mełgiew 1 027 000, przychody własne 373 054,26. Na te przychody własne składają się organizacja wycieczek, kulturalne ferie, kulturalni podróżnicy, organizacja warsztatów, kulturalne wakacje, występy zespołów własnych, zajęcia stałe, dopłaty do wyjazdów, otrzymane nagrody, darowizny, sponsoring i promocja. Przychody z tytułów odpisów amortyzacyjnych to kwota 4664,51. Pozostałe przychody to kwota 431,67. Koszty to 1 345 904,46. Materiały 130 818,94. Składają się na to materiały biurowe, środki czystości, drobne wyposażenie, materiały do remontów i bieżącej konserwacji, materiały dla zespołów i na zajęcia, pozostałe materiały zużycia energii, w tym energia elektryczna, woda, gaz do ogrzewania. Usługi obce, w tym na kwotę 148 254,15. Na usługi obce składają się czynsze dzierżawne barku na wodę do picia, wywóz nieczystości, opłaty pocztowe i kurierskie, opłaty bankowe, usługi drukarskiej, usługi internetowe i domeny, usługi telekomunikacyjne, dostęp do portali wiedzy, inspektor ochrony danych osobowych, monitoring i ochrona budynku, usługi związane z pracowniami i zespołami, transport zespołów na koncerty i przeglądy, prowadzenie zajęć dla dzieci i dorosłych. Pozostałe usługi. Amortyzacja to kwota 4664,51. Wynagrodzenia kwota 682 300,89. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia to kwota 117 465,08. Pozostałe koszty to kwota 38 421,28. Składają się na to podróże służbowe, krajowe i zagraniczne, akredytacje, ubezpieczenia członków zespołów, ubezpieczenie mienia, licencja na program antywirusowy, rozszerzenie programu księgowego, ZAIKS do spektakli, wypłata nagród dla zespołów. Koszty zadań merytorycznych to kwota
kwota 223 979,61. Wynik finansowy to kwota na plusie 59 245,98. Inwestycje 13 774 000,40. W roku 2025 zorganizowaliśmy takich głównych 29 wydarzeń. Te wydarzenia miały jeszcze podwydarzenia. Te wydarzenia główne to Orszak Trzech Króli, Kolędujmy Małemu, 4. Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek, zimowe warsztaty orkiestry dętej, kulturalne ferie, potańcówka tanecznym krokiem na koniec lata, baranek i pisanka i świąteczna malowanka, 4. wielkanocny konkurs plastyczny oraz 29. konkurs na wykonanie palmy wielkanocnej, bieguny sztuki, czyli wydarzenia kulturalne z okazji walentynek, Dnia Kobiet, lokomotywa teatralna, 4. Powiatowy Festiwal Teatrów Dziecięcych i Młodzieżowych, Oko na kulturę, obchody Święta Konstytucji 3 maja, Czary Mary, Magiczny Dzień Dziecka, Jump, drugie zawody Le Parkour, 1. Wojewódzki Festiwal Tańca, stoi na scenie finał sezonu artystycznego 2024-2025, jubileusz 40-lecia Zespołu Śpiewaczego Podzamcze, Mamy lato, co wy na to, kulturalne wakacje, Park Kultury, koncert muzyki, Dni Mełgwi i Dożynki Gminne, Bezpieczny Senior, Kocioł Kulturalny, 3. Międzypokoleniowy Festiwal Twórczości Artystycznej, obchody Święta Niepodległości, Niepodległości jest w nas, 5. Powiatowy Przegląd Piosenki Patriotycznej, Godzinki dla Rodzinki, 2. Festiwal Teatrów Maleńkich, 5. Bożonarodzeniowy Konkurs Plastyczny, Kulturalni Podróżnicy, warsztaty artystyczne, wydarzenia w Galerii Wystawienniczej i Kawiarence pod hasłem Kulturalnie Kameralni i kolenda na ekranie. Dziękuję. Dziękujemy Pani Dyrektor. Zamykam punkt 15, otwieram punkt 16. Zgodnie z artykułem 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym Komisja Rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu gminy i występuje z wnioskiem o udzielenie lub nieudzielenie absolutorium wójtowi. Opinię tę, zgodnie ze statutem gminy Mełgiew, komisja wydaje po zasięgnięciu opinii wszystkich komisji stałych Rady. Przedstawiciela Komisji Skarg, Wniosków i Petycji proszę o opinię. Szanowna Pani Wójt, Szanowni Państwo Radni, Radnie, Komisja Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu pozytywnie zaopiniowała wniosek. Pozytywnie rozumiem, tak? Tak, pozytywnie. Dziękuję. Proszę Panią Magdalenę Kurowską, Przewodniczącą Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu Gminy. Panie Przewodniczący, Pani Wójt, Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu Gminy zaopiniowała pozytywnie, jednogłośnie. Dziękuję. Proszę Pana Włodzimierza Augustyniaka, Przewodniczącego Komisji Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych. Panie Przewodniczący, Pani Wójt, Szanowni Radni, Komisja Oświaty, Kultury i Spraw Społecznych wydała jednogłośnie pozytywną opinię w sprawie omawianej projektu uchwały. Dziękuję. Proszę o opinię Pana Michała Tuszewskiego, Przewodniczącego Komisji Gospodarowania Mieniem, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Panie Przewodniczący, Pani Wójt, Komisja Gospodarowania Mieniem, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Proszę Panią Ewę Spodar, Przewodniczącą Komisji Rewizyjnej o odczytanie wniosku Komisji w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Mełgiew z tytułu wykonania budżetu za rok 2025. Panie Przewodniczący, Pani Wójt, Szanowni Państwo, Komisja Rewizyjna zaopiniowała następujący wniosek. Komisja Rewizyjna w dniu 25 maja 2026 zebrała się, żeby opracować właśnie wniosek w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy Mełgiew za rok 2025 z tytułu wykonania budżetu gminy Mełgiew. Działając na podstawie artykułu 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, Dziennik Ustaw z 2026 roku, pozycja 662, artykuł 270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Dziennik Ustaw z 2025 roku, pozycja 1483 z późniejszymi zmianami oraz paragraf 60 Statutu Gminy Mełgiew przyjętego uchwałą nr
56 łamane przez 394 łamane przez 23 Rady Gminy Mełgiew z dnia 26 czerwca 2023 roku, Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z 2023 roku, pozycja 4315, Komisja Rewizyjna Rady Gminy Mełgiew w składzie: przewodnicząca Ewa Spodar, wiceprzewodniczący Gabriel Bierak, członkowie komisji Włodzimierz Augustyniak i Roman Zalewski. Postanawia pozytywnie zaopiniować wykonanie budżetu gminy Mełgiew za rok 2025 oraz wnosi do Rady Gminy o udzielenie wójtowi gminy Mełgiew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2025. Uzasadnienie. Komisja zapoznała się ze sprawozdaniem wójta gminy Mełgiew z wykonania budżetu gminy za rok 2025, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie dotyczącej przedłożonego przez wójta gminy Mełgiew rocznego sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok 2025, sprawozdaniem finansowym gminy Mełgiew za rok 2025, informacją o stanie mienia komunalnego oraz wysłuchała ustnych wyjaśnień wójta gminy Mełgiew. Realizacja dochodów budżetu gminy Mełgiew za rok 2025. Komisja rewizyjna, w szczególności na podstawie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mełgiew za rok 2025, stwierdza, że założone dochody budżetu zostały zrealizowane w 96,89%. Plan dochodu budżetu gminy ustalony w kwocie 80 490 124 zł 55 groszy został zrealizowany w sumie na 77 989 465 zł 36 groszy. Plan dochodów bieżących w sumie 62 318 036 zł i 41 groszy został zrealizowany w wysokości 62 118 172 zł i 57 groszy, co stanowi 99,68% założonego planu. Plan dochodów majątkowych w wysokości 18 172 088 zł 14 groszy został wykonany w wysokości 15 871 292 zł 79 groszy, co stanowi 87,34% założonego planu. Komisja nie wnosi uwag co do przebiegu i stopnia realizacji dochodów budżetu gminy. Realizacja budżetu gminy Mełgiew za rok 2025. Komisja rewizyjna w oparciu o przedłożone dokumenty, w szczególności na podstawie przedłożonego sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mełgiew za rok 2025, stwierdziła, że założone wydatki budżetu gminy Mełgiew zostały zrealizowane w wysokości 90,26%. Zaplanowane wydatki w sumie 77 915 957 zł 99 groszy zostały zrealizowane w sumie na 70 330 086 zł 71 groszy. Planowane wydatki bieżące w kwocie 55 605 298 zł i 24 grosze zostały zrealizowane w wysokości 50 398 274 zł 81 groszy, co stanowi 90,64% założonego planu. Planowane wydatki majątkowe ustalone w kwocie 22 310 659 zł i 75 groszy zostały zrealizowane w wysokości 19 931 811 zł 90 groszy, co stanowi 89,34% założonego planu. Wydatki były wykonane zgodnie z planowanym ich przeznaczeniem. Komisja nie wnosi uwag co do zasadności, celowości, gospodarności i poniesionych wydatków. Podsumowując, należy stwierdzić, że realizacja budżetu gminy Mełgiew za 2025 rok prowadzona była w sposób poprawny, zgodny z uchwałami Rady Gminy Mełgiew.
Komisja rewizyjna pozytywnie ocenia wykonanie budżetu gminy Mełgiew za rok 2025. Mając na uwadze powyższe, Komisja rewizyjna kieruje do Rady Gminy Mełgiew wniosek o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Mełgiew za rok 2025 z tytułu wykonania budżetu gminy Mełgiew. Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym. Za udzieleniem absolutorium 4 głosy, przeciw i wstrzymujących się nie było. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 16. Otwieram punkt 17. Proszę Panią Agnieszkę Kulisz, skarbnika gminy Mełgiew, o odczytanie uchwały składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie opinii do wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mełgiew o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Mełgiew z tytułu wykonania budżetu za 2025 rok. Uchwała składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 3 czerwca 2026 roku. W sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mełgiew w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2025 rok. Na podstawie artykułu 13 punkt 8 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych w związku z artykułem 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie: Monika Makowska przewodniczący, Renata Kotowska członek, Mirosław Wydryk członek uchwala co następuje: pozytywnie zaopiniować wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mełgiew o udzielenie absolutorium wójtowi gminy Mełgiew za 2025 rok. Skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie został upoważniony na mocy ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych do wydawania opinii m.in. o wniosku Komisji Rewizyjnej organu stanowiącego w sprawie udzielenia absolutorium organowi wykonawczemu jednostki samorządu terytorialnego. Wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mełgiew z dnia 25 maja 2026 roku w sprawie udzielenia absolutorium wójtowi gminy za 2025 rok wpłynął do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w dniu 2 czerwca 2026 roku. Na podstawie przedłożonych dokumentów skład orzekający stwierdził, że Komisja Rewizyjnej Rady Gminy na posiedzeniu w dniu 25 maja 2026 roku rozpatrzyła sprawozdanie finansowe gminy za 2025 rok, roczne sprawozdanie z wykonania budżetu za 2025 rok wraz z opinią składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia komunalnego. Po zapoznaniu się ze wszystkimi dokumentami wymaganymi przepisami artykułu 270 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy za 2025 rok oraz postanowiła o wystąpieniu do Rady Gminy o udzielenie wójtowi gminy Mełgiew absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2025 rok. Skład orzekający, dokonując oceny wniosku Komisji Rewizyjnej, uwzględnił stanowisko Komisji wyrażone w uzasadnieniu oraz roczne sprawozdanie z wykonania budżetu w 2025 roku, sprawozdania statystyczne z wykonania budżetu i pozytywną opinię składu orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy w 2025 roku. Zastrzeżeń do gospodarki finansowej i budżetowej gminy nie wniósł Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie. Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mełgiew o udzielenie wójtowi gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2025 rok. Ocena powyższa dokonana została na podstawie kryterium zgodności z prawem, oceny celowości, gospodarności i rzetelności wykonania budżetu gminy należy do wyłącznej kompetencji Rady Gminy. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Zamykam punkt 17. Otwieram punkt 18. Czyli otwieram dyskusję nad sprawozdaniem finansowym i sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za rok 2025. Czy ktoś z Państwa radnych? W tym punkcie też mogą się zabrać głos też i Państwo sołtysi. Nie widzę zgłaszających się, to zamykam punkt 18 i otwieram punkt 19. Projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mełgiew za rok 2025 wraz ze sprawozdaniem finansowym sporządzonym na dzień 31 grudnia 2025 roku radni otrzymali wraz z zaproszeniami na sesję. Czy są jakieś uwagi do treści tej uchwały? Nie widzę zgłaszających się, to proszę przygotować głosowanie.
Kto jest za przyjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk za. Kto jest przeciw? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk przeciw. I kto się wstrzymał? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk wstrzymuje się. Za pomocą tabletów głosowaliśmy, ale jak Państwo widzieli, pan wiceprzewodniczący podniósł rękę, że jest za, czyli głosowało 12 radnych, za 12, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Pan wiceprzewodniczący ma problem z tabletem, także głosował ręcznie. Jeszcze raz powtórzę, stwierdzam, że uchwała została przez radnych przyjęta jednogłośnie. Zamykam punkt 19 i otwieram punkt 20. Projekt uchwały w sprawie absolutorium dla wójta gminy Mełgiew z tytułu wykonania budżetu gminy Mełgiew za rok 2025 radni otrzymali wraz z zaproszeniami. Czy są uwagi do treści tej uchwały? Nie widzę, to proszę przygotować głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za udzieleniem absolutorium dla wójta gminy Mełgiew z tytułu wykonania budżetu gminy Mełgiew za rok 2025? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk za. Kto jest przeciw? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk przeciw. I kto się wstrzymał? Proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk wstrzymuje się. Głosowało 12 radnych, za 12, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że pani wójt jednogłośnie otrzymała absolutorium. Serdecznie dziękuję pani wójt i jej ekipie, pani skarbnik, pani sekretarz, wszystkim pracownikom gminy. Życzę dalszych sukcesów dla dobra mieszkańców. Życzę również nam i pani wójt, tak jak zawsze, żeby ta nasza współpraca między panią wójt i gminą a radnymi była zawsze tak dobra, tak jak do tej pory. Serdeczne gratulacje. Także jeszcze raz gratulacje. I pani wójt prosiła o głos, proszę bardzo. Szanowni Państwo, oczywiście bardzo dziękuję za udzielenie absolutorium i za wotum zaufania. Chcę, żebyście Państwo wiedzieli, że to jest współpraca nas wszystkich i za to serdecznie dziękuję każdemu radnemu, zwłaszcza panu przewodniczącemu, bo może tej współpracy jest najwięcej, Państwu sołtysom serdecznie dziękuję, wszystkim kierownikom i dyrektorom jednostek gminy Mełgiew. Jest to praca nieoceniona, ale najmocniej dziękuję pracownikom moim. Oni są wytrwali, dzielni, i ile zamierzeń nie podejmiemy, ile wyzwań nie postawię moim pracownikom, oni naprawdę starają się to wszystko wypełnić. Każdy naprawdę jest bardzo ważny w tym naszym organizmie gminnym i oczywiście
te wszystkie dyskusje, uwagi, czasem i trudniejsze momenty, również mieszkańcy, którzy i przekazują informacje i zgłaszają uwagi. To jest nieoceniona pomoc w tej pracy, żeby po prostu cały czas było lepiej. Znacie mnie już tyle lat i wiecie, że najważniejsza to jest rozmowa, nawet trudna. I czasem wiemy o tym, że nie wszyscy będą zgadzać się z decyzjami, z pomysłami, ale najważniejsze po pierwsze porozmawiać, a po drugie, żeby były argumenty, a nie widzimisię. I myślę, że to się sprawdza i dlatego możemy zrealizować aż tyle. I zamierzeń też jeszcze mam wiele i planów. Mam nadzieję, że właśnie wspólnie tutaj będziemy mogli realizować jeszcze lepiej, jeszcze więcej właśnie na rzecz naszej społeczności, od samego maluszka po samego seniora. Tak jak Państwu mówiłam, przygotowujemy też wiele zmian, jeżeli chodzi i o Centrum Usług Społecznych, które zaraz będzie, tak samo i nowe wyzwania dla samej naszej spółki komunalnej. Jak widzicie Państwo, i biblioteka, i centrum, i szkoły, no wszyscy dają z siebie to, co jest po prostu możliwe, żeby było lepiej. I podkreślam, że nawet jak jest trudno, to zobaczcie, warto. Po prostu warto, widać te efekty. Jeszcze raz serdecznie dziękuję Państwu radnym, sołtysom, którzy są tą moją nieocenioną pomocą w terenie i wszystkim dyrektorom i kierownikom jednostek podległych i serdecznie podziękowania składam moim pracownikom, bo to absolutorium nie tylko dla mnie. To jest tak naprawdę ich absolutorium, ich praca. Serdecznie dziękuję. Ja również. Zamykam punkt 20, otwieram punkt 21. Proszę panią Weronikę Dajek, podinspektor do spraw ochrony środowiska, o omówienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę nr 23/144/25 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mełgiew w roku 2025 chyba tutaj jest, tak? Szóstym. Proszę bardzo. Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowna Pani Wójt, Szanowni Państwo. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mełgiew na rok 2026 został przyjęty uchwałą nr 23/144/25 Rady Gminy Mełgiew z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mełgiew w roku 2026. Konieczność zmiany uchwały wynika z potrzeby aktualizacji podmiotów realizujących zadania określone w programie opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mełgiew. Wprowadzona zmiana dotyczy wskazania nowych podmiotów wykonujących usługi w zakresie odławiania oraz odbioru bezdomnych zwierząt. Zgodnie ze zmianą odbiór bezdomnych zwierząt realizowany będzie przez panią Ewelinę Szlufik, prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Tulimy Łapki Ewelina Szlufik w Suchedniowe, ulica Berezów 85A 26130 Suchedniów. Natomiast zadanie polegające na odławianiu bezdomnych zwierząt wykonywane będzie przez pana Rafała Parchetę, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Gabinet Weterynaryjny Multivet Lekarz Weterynarz Rafał Parcheta. Z siedzibą miejsca wykonywania działalności gospodarczej Brzezice 121 21 050 Piaski. Zmiana uchwały nie powoduje zwiększenia środków finansowych przeznaczonych na realizację programu. Projekt zmiany uchwały został przekazany do zaopiniowania podmiotom wskazanym w artykule 11a ust. 7 ustawy o ochronie zwierząt. Podmioty, które nie wydały opinii w ustawowym terminie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, uznaje się za akceptację przedłożonego projektu zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Mełgiew. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przewodniczącego Komisji Gospodarowania Mieniem, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, proszę o opinię. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, Komisja Gospodarowania Mieniem, Inwestycji, Rolnictwa i Ochrony Środowiska na posiedzeniu w dniu 29 czerwca pozytywnie jednogłośnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję.
Nie widzę zgłaszających się. Projekt uchwały radni otrzymali przed sesją. Czy są jakieś uwagi do treści tej uchwały? Nie widzę. Proszę przygotować głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk za. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk przeciw. I kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk wstrzymuje się. No nie wiem, czy raczej nie poszło, bo mam 11 głosujących, czyli pan wiceprzewodniczący głosował za? Czyli głosowało 12 radnych. Przepraszam. Za 12, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została przez radnych przyjęta jednogłośnie. Zamykam punkt 21. Otwieram punkt 22. Proszę Panią Annę Dygulską, sekretarz gminy Mełgiew, o omówienie projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych na terenie gminy Mełgiew. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, projekt uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych na terenach gminy Mełgiew z autopoprawką obligowany jest przepisami obowiązujących przepisów. Zgodnie z artykułem 15 ustęp 1 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, strażak ratownik OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, otrzymuje niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia ekwiwalent pieniężny. Natomiast zgodnie z artykułem 15a ustawy o ochotniczych strażach pożarnych Rada Gminy może w drodze uchwały przyznać również ekwiwalent pieniężny strażakom ratownikom za wykonywanie zadań innych niż wymienione w artykule 15. W uchwale wskazane zostały te zadania i wysokość proponowanego ekwiwalentu. W myśl artykułu 15 ust. 2 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych wysokość ekwiwalentu pieniężnego ustala się nie rzadziej niż raz na 2 lata. Właściwa Rada Gminy w drodze uchwały wysokość ekwiwalentu pieniężnego nie może przekroczyć 1/175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto ogłoszonego przez prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej Monitor Polski na podstawie artykułu 20 punkt 2 ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przed dniem ustalenia ekwiwalentu pieniężnego naliczonego za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki OSP. Uchwała dotycząca ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej na terenie gminy Mełgiew podjęta była 25 lipca 2024 roku. W związku wypełniając obowiązek wynikający z ustawy, że nie może być rzadziej niż raz na 2 lata, wynika konieczność podjęcia tejże uchwały. Projektowane, czy też propozycje, które została przedstawiona w wysokości stawek pani wójt i po dyskusjach komisji przedstawiają się następująco. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych biorących udział w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej w wysokości 32 zł naliczonego za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych biorących udział w szkoleniu lub w ćwiczeniach w wysokości 12 zł naliczonego za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej. I tutaj mamy dodany punkt 3. Tego punktu nie było w poprzedniej uchwale. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych, którzy wykonywali działania zlecone przez wójta gminy Mełgiew, inne niż wymienione w artykule 15 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, obejmujące zabezpieczenie uroczystości, wydarzeń kulturalnych, sportowych, organizowanych lub współorganizowanych przez gminę Mełgiew lub gminne jednostki organizacyjne w wysokości 10 zł za każdą rozpoczętą godzinę uczestnictwa, z tym, że warunkiem jest uzyskanie zgody i zlecenia przez wójta gminy Mełgiew. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Mełgiew i traci poprzednio obowiązująca uchwała swą moc. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Panią Przewodniczącą Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu Gminy proszę o opinię. Panie Przewodniczący, Panie Wójt, powyższy projekt uchwały wraz z autopoprawką został zaopiniowany pozytywnie i jednogłośnie przez naszą komisję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Oprócz
oprócz tego dodatkowego punktu, o którym mówiła pani sekretarz, jeśli Państwo się chcieliby wiedzieć, to poprzednia stawka wynosiła u nas 25 zł. Teraz ta propozycja będziemy głosować, która będzie 32. Słucham? Tak. Proszę, czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Nie widzę zgłaszających się. Projekt uchwały radni otrzymali przed sesją. Oczywiście poddam pod głosowanie uchwałę z autopoprawką. Proszę przygotować głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk za. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk przeciw. I kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk wstrzymania się. Głosowało 12 radnych, za 12, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została przez radnych podjęta jednogłośnie. Zamykam punkt 22. Otwieram punkt 23. Proszę Panią Agnieszkę Kulisz, skarbnik gminy Mełgiew, o omówienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Szanowni Panie Przewodniczący, Państwo Radni, zaproponowane zmiany zmieniające uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dotyczą załącznika nr 1 i w załączniku nr 1 dokonano zmian w zakresie dochodów oraz wydatków, które zostaną zaproponowane w samej uchwale budżetowej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przewodniczącą Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu Gminy proszę o opinię. Panie Przewodniczący, Panie Wójt, Państwo Radni, Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłaszających się. Projekt uchwały radni otrzymany przed sesją. Czy są uwagi do treści uchwały? Nie widzę. Proszę przygotować głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk za. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk przeciw. I kto się wstrzymał, proszę podnieść rękę, nacisnąć przycisk wstrzymuje się. Głosowało 12 radnych za, 12 przeciw, 0 wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została przez radnych przyjęta jednogłośnie. Zamykam punkt 23. Otwieram punkt 24. Proszę Panią Agnieszkę Kulisz o omówienie projektu uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwały budżetowej na 2026 rok. Panie Przewodniczący, Państwo Radni, zaproponowane zmiany. Jeżeli chodzi o zmiany w planowanych dochodach budżetu, tutaj uwzględniono zwiększenie dochodów w rozdziale 852,95, paragraf 2030. Są to środki otrzymane z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przeznaczone na dofinansowanie organizowania i świadczenia usług opiekuńczych w formie usług sąsiedzkich. W rozdziale 995, paragraf 2055 otrzymaliśmy środki z mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego na lata 2021-2028. Rozdział 752,81, paragraf 6330. Są to środki otrzymane z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie przeznaczone na realizację zadań w ramach programu ochrony ludności i obrony cywilnej oraz rozdział 995, paragraf 62,57. Są to środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w Lublinie w ramach realizacji projektu pod nazwą Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie gminy Mełgiew. Jeżeli chodzi o zmiany w planowanych wydatkach budżetu, tutaj uwzględniono wniosek do budżetu dotyczący realizacji projektu pod nazwą Rozwój infrastruktury turystycznej na terenie gminy Mełgiew. To jest rozdział 995. Uwzględniono wniosek do budżetu dotyczący otrzymanych środków z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w rozdziałach 852,95, 752,81. Uwzględniono wniosek do budżetu dotyczący otrzymanych środków z mechanizmu finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jest to rozdział 995. Uwzględniono wnioski do budżetu jednostek Szkoły Podstawowej w Mełgwi, Szkoły Podstawowej w Kremcu, Szkoły Podstawowej w Dominowie, Szkoły Podstawowej w Krzesimowie oraz uwzględniono wniosek do budżetu dotyczący zmian w rozdziałach 750,23, 750,95, 801,03, 801,13, 995. Są to zmiany związane z bieżącą działalnością gminy. Jeżeli chodzi o zmiany w przychodach i rozchodach, tutaj nie proponowano zmian. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przewodniczącą Komisji Gospodarki Przestrzennej i Budżetu Gminy proszę o opinię. Panie Przewodniczący, Panie Wójt, Państwo Radni, Komisja Gospodarki Przestrzennej i Budżetu powyższy projekt uchwały zaopiniowała pozytywnie jednogłośnie. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Nie widzę zgłaszających się. Projekt uchwały radni otrzymali przed sesją. Czy są uwagi do treści uchwały? Nie widzę. Proszę przygotować głosowanie.
Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk za. Kto jest przeciw, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk przeciw. I kto się wstrzyma, proszę podnieść rękę i nacisnąć przycisk wstrzymania się. Głosowało 12 radnych, za 12, przeciw 0, wstrzymujących się 0. Stwierdzam, że uchwała została przez radnych przyjęta jednogłośnie. Zamykam punkt 24, otwieram punkt 25. Wolne wnioski, informacje. Do Biura Rady Gminy wpłynął list otwarty w sprawie modelu stosowania zintegrowanych planów inwestycyjnych, który został przekazany radnym. Proszę, czy ktoś z Państwa radnych chciałby zabrać głos w tym punkcie? Proszę bardzo. Pani radna Kurowska, proszę. Krótki wniosek do pani wójt, żebyśmy współpracowali z powiatem odnośnie oczyszczania rowów przy ulicy Lubelskiej i na Franciszkowie na wysokości skrzyżowania z ulicą Spokojną. Tam koło kapliczki ten rów jest zanieczyszczony, zarośnięty. Także jeżeli to jest we władaniu zarządcy drogi powiatu, to żeby oni po prostu to na bieżąco prowadzili takie prace. Także prośba. Dziękuję. Dziękuję. Pani radna Gospodar, proszę. Ja też mam prośbę do pani wójt od mieszkańców gminy Mełkwi o zreperowanie kładki tutaj na naszym stawie za molo. Nie wiem, rozmawiałyśmy już o tym, także proszę o wymianę tych brakujących desek. Dziękuję. Pan radny Tuszewski? Nie. Proszę, ktoś z Państwa radnych sołtysów. Czy Pani wójt, czy prawdą jest, że teraz zwrot podatku akcyzowego to nie będzie należał do gminy? Czy nic nie wiadomo na ten temat? Bo takie słyszałem głosy, że nie. Już Panie Przewodniczący, do naboru sierpniowego się przygotowujemy, a jeżeli będzie jakaś szybka zmiana legislacyjna, no to będziemy się dostosowywać, ale na razie nie słyszałam o żadnej takiej procedurze, prawda Panie Skarbnik? Jeżeli mogę, Panie Przewodniczący, to odniosę się od razu do kładki, bo zaczepiłam w międzyczasie Panią Prezes. Na kładkę już jest zakupiony materiał, więc myślę, że w czwartek będzie realizowany, o ile oczywiście pogoda pozwoli, nie będzie jakichś rzeczy, które no, będą musiały przesunąć akurat tą pracę. Ja jeszcze, jeżeli Pan Przewodniczący pozwoli, chciałabym trzy rzeczy powiedzieć, bo jakoś się starałam się przyspieszać w punkcie, który dotyczył informacji pomiędzy sesjami. Tylko dopowiem jeszcze, że w dniu 24 czerwca ogłosiliśmy postępowanie na budowę toru rowerowego typu Pump-Track o nawierzchni asfaltowej wraz z infrastrukturą. Termin składania, oczywiście w Mełkwi, termin składania ofert upływa 13 lipca i jest to dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej poprzez LGT. W dniu 25 czerwca rozstrzygnęliśmy postępowanie na wykonanie robót polegających na wymianie istniejącego pokrycia dachowego części wysokiej budynku Szkoły Podstawowej imienia Józefa Piłsudskiego w Mełkwi przy ulicy Partyzanckiej wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi na kwotę 183 714 zł 36 groszy. Wykonawca jest to firma Ventaja, spółka z siedzibą w Lublinie. Będzie miał on czas do 28 sierpnia na wykonanie tych prac. Tam nam dach cieknie, więc była to po prostu niezbędna praca do zrealizowania i proszę Państwa, w dniu dzisiejszym rano podpisaliśmy umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy położonych w granicach administracyjnych gminy Mełgiew oraz z punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych na okres 12 miesięcy. Z wykonawcą Remont jest Świdnik spółka ZOO na kwotę 3 523 015 zł i 94 groszy. W tym postępowaniu wpłynęła jedna oferta. Teraz ja tylko zaznaczę, że tutaj pani skarbnik wraz z pracownikami będzie analizowała, jak to wpłynie na ewentualną zmianę stawki, natomiast już tak z grubsza policzyliśmy, że ta zmiana stawki będzie konieczna. W związku z powyższym, Panie Przewodniczący, proszę o ustalenie terminu sesji, abyśmy mogli tę uchwałę przeprocedować i zresztą ustalić, jakie mamy możliwości tak naprawdę.
Jeżeli byłaby możliwość, panie przewodniczący, 13. 10. Bo 13 mamy spotkanie umówione też z kołami gospodyń, więc żebyśmy się gdzieś tak nie zazębili, a zwłaszcza jeszcze biorąc pod uwagę, że może by mogła się odbyć komisja, ta, która by była z PKP 6, to może byśmy to wszystko połączyli po prostu. Ale to już pod rozwagę ja komunikuję. Jeżeli będzie to sesja zwykła, nie nadzwyczajna, no to wiadomo, musimy mieć czasu minimum 7 dni. Także z panią, ale dobrze by było w przerwie zresztą tutaj, znaczy po zakończeniu sesji, bo państwo radni pewnie chcieliby wiedzieć, kiedy będzie ta sesja, to jakoś tak dopracujemy, żeby wszystkim odpowiadało i już dzisiaj powiem, kiedy ta sesja będzie. Kontynuuję? Już dziękuję. Może pani wójt by powiedziała, bo są pytania, bo jest informacja na stronie gminy o tej inwestycji, tam jest podana numer działki, gdzie ta inwestycja będzie zlokalizowana. Tak. Działka chyba 600. Tak, podam numer działki, ale jest to działka, która jest zlokalizowana za żłobkiem. Także miejsce Pamtraka to jest za żłobkiem. Oczywiście wjazd będzie od ulicy Ogrodowej, natomiast no też i komunikować będzie można się od strony ulicy Kościelnej. W zakresie będzie wykonana i droga, chcemy wykonać drogę dojazdową, a w zakresie tego przetargu to jest wykonanie samego obiektu Pamtraku, monitoringu i ogrodzenia. I oświetlenia. Dziękuję za informację. Proszę, czy ktoś jeszcze chciałby zabrać głos? Zadać pytanie jakieś? Sesja trwa już prawie 5 godzin, także chyba się wyczerpał. Nie widzę więcej zgłaszających się, to zamykam punkt 25, otwieram punkt 26, czyli porządek obrad dzisiejszej sesji 33 został wyczerpany. Czy ktoś chciałby jeszcze zabrać głos? Widzę, Wysoka Rado, drodzy goście zaproszeni. Wobec wyczerpania porządku obrad stwierdzam w kwestii formalnej, że przebieg obrad 30. zwyczajnej sesji Rady Gminy Mełgiew odbył się zgodnie z wymogami regulaminu. Wszystkim dziękuję za udział. Zamykam punkt 26 i zamykam obrady sesji.